Witam Państwa bardzo serdecznie. Lexidor się kłania. Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj gość specjalny. I tak dla tych wszystkich, którzy nie dowierzali, to taką frazę ona mi się od wczoraj w głowie gdzieś tak utkwiła. Proszę nie regulować odbiorników, to jesteśmy my. Karol Stopa razem ze mną, bo ci wszyscy, którzy śledzili, a mam nadzieję, że większość naszych widzów, albo nawet wszyscy, tak powinno być, śledzili finał, który przed momentem się zakończył. My sobie dzisiaj porozmawiamy o całym turnieju, nie tylko o tym, co się działo dzisiaj, nie tylko o półfinałach, porozmawiamy trochę o Polakach, o całym turnieju. Zmęczeni? Szczęśliwi, że już koniec? Szczęśliwi na pewno, a tak przy okazji myślałem, że już się ciebie pozbędę po 2 tygodniach, a to nic z tego. Nie, ale całkiem na poważnie, to może nawet lepiej, że tak rozpędem transmisyjnym, bo to się zawsze lepiej rozmawia, potem jak człowiek ostygnie, bywa gorzej. Dobrze, z tym ostygnie to się nie rozpędzaj. Proszę Państwa, bo tak, wszyscy, którzy oglądają Wielkie Szlemy, to wiedzą doskonale, że od 2 lat została złamana taka formuła. Rozpoczyna się turniej nie w poniedziałek, tylko się rozpoczynają turnieje w niedzielę. Organizatorzy prześcigają się w różnego rodzaju fajnych formułach. W Stanach to były miksty. Kontrowersje oczywiście powstałe z tym, jak zwykle też były. Natomiast w Australii rozpoczęto od takiej imprezy, która... O niej mówiliśmy tydzień temu, ale akurat jestem ciekaw, co Karol ma do powiedzenia. Ten 1 million shot, czyli to granie o milion. Jak ty się zabierasz za to? Mnie się ten pomysł ogromnie podobał. W pierwszej chwili, jak usłyszałem, na czym ma to polegać, pomyślałem sobie, nie, no bzdura, to nic się tutaj nie będzie działo. Poza tym przy takiej dość dużej liczbie osób startujących w tego typu rywalizacji,
miałem kłopot z wyobrażeniem, jak oni to organizacyjnie szybko rozegrają, skoro przeznaczyli tylko na to parę godzin wieczorem. Ale okazało się, że zrobili to fantastycznie, bardzo to było mądrze pomyślane, takie grupy startujących. A co do samej rozgrywki, no ta zabawa uzmysłowiła bardzo wielu osobom, mnie także, że jednym uderzeniem można wygrać z każdym. Czasami słyszymy takie opowieści trenerów. No nie, jakaś tam zawodniczka tam grała z kimś tam i na treningu mu tak zagrała, że on tam nie odbił. No tak, no, jest to możliwe. W formule jedno zagranie jest to możliwe. Dla Australijczyków fakt, że wygrał trener, który kiedyś tam troszkę próbował, teraz jest raczej takim półamatorem. Bardzo fajne rozwiązanie, bardzo dobra promocja imprezy. No i ciekawa rzecz, że tylu gwiazdorów udało się zgromadzić w jednym miejscu, bo to są dla nas rzadkie obrazki, żeby od Alcaraza nie wiem, po Zwierywa i te wszystkie światowe tuzy w jednym miejscu i panie też. I widać, że towarzystwo dobrze się bawiło. Nie było wyczuwalne jakieś takie w tym towarzystwie nie były wyczuwalne granice, że jedni tu, jedni tam, może troszkę obóz prorosyjski, mówiący podobnym językiem, to oni może razem się lepiej troszkę czuli, no ale dość powiedzieć, że $1 milion, mnie się to od razu skojarzyło z NBA, z tym rzutem z połowy i tym strzałem piłkarskim z połowy, żeby trafić, też wielka nagroda. Powiedzmy tylko, że człowiek wygrał z Sydney, wygrał $1 milion, będzie chciał kupić mieszkanie. Już wiemy, że to nie za duże mieszkanie, bo w Sydney ceny potężne. Proszę Państwa, przypomnę tylko o subach, o łapkach w górę, bo gdyby nie te suby i nie te łapki, to pana Karola by z nami nie było, za to dziękujemy, ale prosimy o więcej na przyszłość. I teraz tak, zostawiamy już z boku wszystko to, co się działo przed turniejem. Tak się z Karolem umówiłem, że sobie szybko podsumujemy występy naszych. Wrócił Hubert Hurkacz, apetyty rozbudzone, bo United Cup, bo cała ta ekipa fajnie się sprawiła. Od pań zacznijmy, ale zostawmy sobie Igę Świątek na koniec, na deser w pewnym sensie. Magdalinet. No te nasze panie, no tak generalnie, ja bym powiedział, że w ogóle nasi singliści w Melbourne podtrzymali opinię, że dla Polaków ten akurat turniej wielkoszlemowy jest imprezą bardzo trudną. Jak pewnie wiesz, w całej historii Australian Open do tej pory nigdy się nie zdarzyło, żeby jakikolwiek Polak czy Polka byli w finale tego turnieju. Nawet w tych najlepszych czasach Agnieszki Radwańskiej, ona była 2 razy w półfinale, 4 razy ćwierćfinale. Iga na razie powtarza ten wynik. Jeżeli idzie o 2 Magdy, one dokładnie tu w Melbourne zaczęły wielkie etapy w swojej karierze. Raz 4. runda, raz półfinał. No to były sensacyjne wyniki. W ślad za tym wszystkim, prawdę mówiąc, nie poszło wiele więcej. No i w tym roku te występy były takie, no, umiarkowanie udane. No tak to trzeba nazwać. Ja tylko powiem, Karolu, że Linette, o tym mówiliśmy, trafiła teoretycznie najgorzej, bo trafiła Navarro w pierwszej dziesiątce wysoko, teraz spadła, jest 15. I trochę przecieraliśmy oczy ze zdumienia, jak wyglądał ten mecz. Wygrała go Linette w 3 setach, a odpadła z Muchową, ale odpadła dosyć wyraźnie. No, trafiła na doskonały dzień Czeszki, a sama nie grała najlepiej. Ja mam zawsze problem z ocenianiem występów tenisistek w ogóle, a już polskich w szczególności, dlatego że w tenisie kobiecym coraz wyraźniej widać, że ogromne znaczenie ma dyspozycja przeciwniczki konkretnie po drugiej stronie siatki. Z tymi paniami, które dobrze grają, uzyskują jakieś świetne wyniki wcześniej, jest często tak, że one nie potrafią tych wyników potem powtórzyć. Wspomniana przez ciebie Navarro, która potrafiła wyeliminować go w Nowym Jorku, kiedy ona broniła tytuł i dojść bardzo daleko, no tutaj totalnie zawiodła, więc z jednej strony ciesząc się z występu poznanianki, trzeba pamiętać, że fatalnie zagrała to spotkanie Amerykanka. No i tak
można mówić, czy szklanka do połowy pusta, czy do połowy pełna. No i z tej strony się zgadza, i z tej strony Tak. się zgadza. Ale tak jak powiedziałeś, no do pewnego miejsca było dobrze. Można było nawet odnieść wrażenie po zachowaniu Magdy, że ona po tym zwycięstwie nad Navarro uwierzyła, że będzie bardzo dobrze. Bo ten turniej, gdyby sobie poradziła z Muchową, ten turniej się dla niej bardzo fajnie układał. To było blisko powtórzenia tego dużego wyniku, który już raz w Melbourne osiągnęła. No ale jak wiadomo, tak się nie stało. Muchowa była w bardzo dobrej dyspozycji akurat w tym meczu, bo już później tak znakomicie nie wypadła. No i No tak. przygoda się Ja zakończyła. miałem okazję komentować akurat mecz z Muchową i tak od pierwszej piłki było widać, że to nie jest dzień Linet, że ona się porusza jakoś tak dziwnie, jest taka, jak mówią tenisiści, czasami trochę zardzewiała, wiało, było nieprzyjemnie. Muchowa w dobrej formie, tam zdaje się 2 gemy, wszystkiego wygrała nasza tenisistka i Muchowa potem odpadła z Goff. Też z kolei ona, czyli jakby taka spirala nakręcona A Goff dziwnych w zależności. następnym meczu A wypadła Goff jeszcze tak, a gorzej. Goff jeszcze No i- gorzej. Frank, można powiedzieć tak, rozmawialiśmy, czy ona po turniejach przed Australian Open, gdzie się wycofała, było USG, były medyczne różne konsultacje, czy ona w ogóle wystąpi. Okazało się, że wystąpiła. Pierwsza runda błyskawicznie przeszła i trafiła na Paolini, gdzie z kolei też Paolini obnażyła parę słabszych stron naszej tenisistki. I znowu się historia powtórzyła, bo w kolejnej rundzie Paolini zawiodła, więc tu znów wracamy do tego samego opowiadania i ta historia się po prostu powtarza. No to jest pewna reguła, która rządzi kobiecymi rozgrywkami i nie będzie, prawdę mówiąc, inaczej. Od ładnych kilku lat, od tych spotkań topowych tenisistek zaczyna się prawdziwa rozmowa. No a wcześniej to można, jak komuś bardzo zależy, jak ktoś ten patriotyczny interes przedkłada na taką realną, chłodną ocenę, no to można się bawić w nieskończoność. No to teraz wywołałeś temat patriotyzmu, patriotyczny trochę. Przejdźmy do takiego dla mnie bardzo jasnego, nie wiem, czy to nie jest najjaśniejszy punkt w całym programie, jeżeli chodzi o panie. Na marginesie tylko powiem, ponad 200 obserwujących nas na żywo. Na czacie prosimy o pytania do Karola Stopy, do mnie, bardzo chętnie odpowiemy. Oczywiście na te wszystkie rozsądne pytania nie będziemy tutaj za bardzo szaleć, a ten temat patriotyczny podszyty trochę klimatem wokół Lindy Klimowiczowej jest. No tu muszę powiedzieć, że ja jestem ogromnym entuzjastą tej postaci. To jak Linda gra, ja jej towarzyszyłem, miałem takie, nie wiem, szczęście chyba mogę to powiedzieć, towarzyszyć w eliminacjach w ubiegłym roku w Wielkim Szlemie i byłem tą dziewczyną autentycznie zachwycony. Ja ją wtedy w Paryżu widziałem pierwszy raz w akcji w życiu, nie znałem jej bliżej. Po meczu pamiętam, że złapałem za telefon, zadzwoniłem do Dawida Celta i mówię, słuchaj, ty masz brylant na zapleczu reprezentacji. I on potwierdził, mówi tak, wiem, widziałem, słyszałem, rozmawialiśmy dłuższy czas, ale niezależnie od naszej wymiany zdań, no po prostu Linda ma to coś, co powoduje, że zaczynasz patrzeć z przyjemnością na grę tenisistki. Ona jest po pierwsze młoda, bardzo dynamiczna, nie boi się gry ofensywnej. Widać, że jest skłonna dużo ryzykować. Przegrała z naprawdę dobrze dysponowaną w tym turnieju Ukrainką Eliną Svitoliną. Svitolina zrobiła życiowy wynik, wróciła po Melbourne do pierwszej dziesiątki, więc to był jej, co tu dużo mówić, po macierzyństwie fantastyczny start wielkoszlemowy i to jak w końcówce Ukrainka pokonała Polkę, no to szacunek i uznanie, ale przez cały pierwszy set ja w pewnej chwili, ja rzadko kiedy jestem w trakcie przebiegu spotkania takim hura optymistą, a przez moment sobie pomyślałem, o rany, ona dzisiaj to spotkanie może wygrać. Tylko nie doceniłem po prostu Svitoliny, która widząc opór młodej dziewczyny, która się nie boi i gra bardzo ostre piłki, dorzuciła na szale jeszcze więcej kilogramów siły, no i po prostu parę razy były takie super wymiany, które jednak wygrywała
Ukrainka i ona ostatecznie przechyliła szale. Było kilka takich śmiesznych reakcji, dlatego że Klimowicowa ma taką fajną dziecinną buzię, a jednocześnie jest taka zacięta, taki kogucik. I ona kilka razy po jakiejś takiej niesamowitej wymianie, jak się tam goniły, wygrywa Elina punkt, a Klimowiczowa jak taka stara mistrzyni bije Bije jej brawo, brawo. tak. Ja myślę, no dziewczynko, masz charakter, to mi się podoba. No wiesz, trzeba wchodząc w to towarzystwo, bo tak mam nadzieję, że i pewnie nasi widzowie też mają nadzieję, w ogóle kibice tenisa w Polsce mają nadzieję, że Klimowiczowa wejdzie na stałe w repertuar tych wielkich szlemów, bo to dziewczyna ma papiery. Jest już blisko, ona Tak, już jest u tak. progu pierwszej setki. No ja tylko przypomnę, że 7-5, ten set, o którym Karol mówi, to 7-5 taki na styku, w drugim trochę wyżej 6-2, ale to w jednym jesteśmy zgodni, bo ta dziewczyna ma takie dwa atuty, które dzisiaj, można powiedzieć, patrząc na to, co działo się dalej w turniej, rządzą w kobiecym tenisie. Serwis i forehand. Ona się nie boi gry z przodu, nie boi się gry kombinacyjnej. Fakt, że to jest taka szkoła naszych południowych sąsiadów, oni bardzo dużą wagę przykładają w treningu tych małych 12-13-letnich dzieci do gry na punkty i też starają się udoskonalać i tak trochę względem tej starej czeskiej szkoły, pamiętasz starą czeską szkołę, to tak Berdych, takie twarde granie, Tak. bez zbędnego polotu, natomiast ta młodzież czeska dzisiaj ma smykałkę, może to nie jest tenis a la Alcaraz, ale oni już grają zupełnie inaczej niż to stare pokolenie. Ale wiesz co, dołożę do tego, co powiedziałeś, dlatego że Klimowiczowa ma jeszcze jeden bardzo ważny atut, mianowicie ona grając ofensywnie, odważnie, popełnia stosunkowo mało błędów. W dzisiejszym tenisie kobiecym, w ogóle generalnie we współczesnym tenisie zawodowców, nastała taka moda, by uderzać piłki coraz ostrzej, coraz szybciej. I to jest oczywiście chwalebne. Jak wiemy obaj, grający zawodowo przykładają dzisiaj ogromną wagę do ćwiczenia muskułów, spędzają mnóstwo czasu w salach treningowych, dźwigają ciężary i tak dalej, budują te muskuły, żeby uderzać ostro. Natomiast to jest okej. Natomiast druga strona medalu nie zawsze jest dobra, dlatego że z tej siły i tej chęci uderzania bardzo ostro bywa, że wynika lawina niewymuszonych błędów, bo obaj wiemy, że jak grasz szybko, to zaczynasz wyrzucać. Więc trzeba też grając szybko umieć kontrolować to, co się robi, nie wiem, od czasu do czasu zwolnić. U Klimowiczowej podobało mi się to, że ona grając szybko, stosunkowo mało psuje, jak na taką jeszcze niedoświadczoną tenisistkę. Przecież ta dziewczyna miała do tej pory kontakty głównie z ITF-em i z turniejami WTA 125, czyli powiedzmy takimi challengerami kobiecymi. Czyli rzeczywiście można odnieść wrażenie, że ona tak weszła na te salony z przytupem, bez tej gry wstępnej trochę, jakby należała do tego towarzystwa. Presji nie ma. Bez gry wstępnej to mi to... Tak czy inaczej fajnie się prezentuje. Tu sobie rozmawialiśmy poza anteną, że top 50 jest w zasięgu tej tenisistki. Może nie jakiś to będzie błyskawiczny, gwałtowny skok, ale jak już weszła w tę eliminację, jak już przeszła eliminację i pokazała się naprawdę nieźle, no to kto wie, dwa dobre turnieje, takiej rangi 125, tam gdzie się będzie łapała bez eliminacji, dwa dobre wyniki i tak może w Roland Garros czy w Wimbledonie zobaczymy ją. Słuchaj, odważny jesteś. Ja po latach zajmowania się tym sportem nauczyłem się, żeby tak za szybko nie prognozować, bez przerwy, powtarzam, kariera tenisowa to jest marsz przez labirynt, pójdziesz w jeden zły zaułek Tak. i finito. Niech ona najpierw wejdzie do setki, niech ona unika kontuzji, niech ona się trzyma tych samych trenerów, niech robi postępy, poczekamy, powinno być nieźle. Właśnie tak sobie chciałem, jak zwykle nie dałeś mi dokończyć, ale to jest tak, że... To wyglądasz na faceta, który się nie wygadał przy mnie. No. Tak. A to jest tak, że obaj dobrze wiemy doskonale, że kontuzje i sport zawodowy, szczególnie tenis, gdzie tych kontuzji mniejszych, większych jest cała masa, to akurat w przypadku Klimowiczowej
tu trzeba dmuchać i chuchać na zimne, bo jest dosyć takiej drobnej postury, takiej To prawda. delikatna, wysoka, szczupła, fajna dla reklamodawców, bo na pewno się, jak się znajdzie tam wysoko, to się sprzeda bardzo fajnie. Natomiast to nie jest Sabalenka, to nie jest właśnie Svitolina, to nie jest no, choćby Coco Gauff czy Iga Świątek, to jest jeszcze na tym polu sporo do poprawy. Ja myślę, że też ci, którzy ją prowadzą, wezmą to pod uwagę i trochę obudują mięśniami Lindę, żeby mogła grać na równi z tymi największymi. Słuchaj, bardzo ładna dziewczyna, patrzy się na nią z przyjemnością. Mówię o tym nieprzypadkowo, bo przeczytałem od jakiegoś kogoś, komu tam, nie wiem, cegła na głowę upadła, że mizoginem jestem, kobiet nie lubię, więc Dobrze. My to wszystko wiemy. Proszę Państwa, cały czas czekamy na suby, na lajki, na komentarze, na pytania na czacie. Dużo mamy w tym momencie, to już jest grubo ponad 300 osób na żywo. Przeskakujemy tak sobie błyskawicznie. Australian Open to i kangur, prawda? No to kangur. no tak, trzeba. Po kilkadziesiąt metrów potrafi skoczyć. Przeskakujemy na panów. Kamil Majchrzak. Pierwsza runda. Brytyjczyk to tak trochę zacięta walka, ale raczej było pewne. Ale to trudny rywal był. Tak, ale to przeskoczę od razu, żeby czasu nie zabierać. Fabian Maroszan, druga runda. Powiem Ci, widząc to losowanie, jak to wygląda, jeszcze nie wiedzieliśmy, co się wydarzy, jakie problemy będzie miał Majchrzak. Mówię Majchrzaka prawie w ciemno, bo prawie, trzeba zawsze furtkę zostawić, prawie Majchrzaka wpisujemy do trzeciej rundy, a potem się okazało, że jednak przegrał ze zdrowiem. Ale ja bym Kamila jednak usprawiedliwiał, dlatego że ja patrzę na całą jego karierę, zwłaszcza na to, co się zdarzyło w ubiegłym roku. On dokonał moim zdaniem takich heroicznych wręcz dokonań, bo wracając z niebytu nieomal nawet poprawił miejsce swoje najwyższe rankingowe, więc to jest przeogromny wyczyn. I oczywiście no, te zasługi tenisowe, te rankingi, to nie trwa wiecznie, to trzeba ciągle udowadniać. Natomiast myślę, że bardzo wielu prognozujących wyniki trochę nie doceniło Węgra, bo Węgier, z tego co pamiętam, miał w karierze kilka bardzo dobrych wyników. To jest taki młody chłopak, który się rozwija, który jest ciekawą postacią. Musiałbym pogrzebać, tutaj nie mam w tej chwili przed sobą tych różnych ściągawek, jakie pozwala dać komputer, natomiast przypominam sobie turnieje, gdzie on naprawdę robił niespodzianki, eliminował duże postaci, więc to spokojnie, to się miało prawo zdarzyć, jeszcze do tego doszły problemy. Czy ty pamiętasz przed laty, jakie kłopoty miał Kamil Majchrzak, jeszcze jak pracował pod opieką Tomka Iwańskiego, jak grał z Kei Nishikorim, taki słynny mecz, czym się skończyło, prowadził wysoko, właśnie w Melbourne. Melbourne jest okrutny, jeżeli idzie o weryfikowanie umiejętności tenisowych, bo oprócz tego, że masz kondycję i formę, to jeszcze trzeba umieć znosić tamtejsze klimaty. A to jak jesteśmy przy klimacie, to nas zaskoczyła Australia. Tak wydawało się, patrząc na prognozy, na to, jak ten turniej się zapowiada. Bardzo szybko ogłoszono ten hit rules, czyli te przepisy, które pozwalają mecze przerywać, robić przerwy, albo w ogóle spotkań w takich porach najgorętszych w ogóle nie wyznaczać. Zamykano dachy, włączona była klimatyzacja, no miejscami 43 stopnie. Ale wiesz, to był rekord. Z tego co ja przynajmniej pamiętam, to ta reguła hit rule obowiązuje już od dosyć dawna, natomiast po raz pierwszy zastosowano piąty stopień, czyli ten najwyższy poziom zagrożenia, więc tu się żarty skończyły. Oni tam badają wiele elementów. To nie jest tylko sama temperatura, tylko wilgotność, wiatr, promieniowanie i coś tam jeszcze. Czyli skoro jest tak poważne zagrożenie, to wtedy właśnie pojawiają się te wszystkie ruchy nadzwyczajne i tak właśnie było. A myśmy trochę zapomnieli o tym przepisie, bo przecież przez lata była taka posłucha, Tak jeżeli chodzi średnio. o lato, tak. No to tak trochę natura dała sobie znać. U nas pojawiła się zima, a tam pojawiło się lato, chociaż akurat dzisiaj w trakcie tego finału Tam się chłodniej było zrobiło. bardzo chłodno, wręcz nawet przeczytałem taką informację na początku meczu, że odczuwalna temperatura to tylko 10 stopni. No to aż się nie chce wierzyć. Barbara Szet twierdziła, że to pomogło Dżokowiczowi w pierwszym secie. No powiedzmy. Powiedzmy sobie, że wątpię, że wątpimy. Natomiast został nam ostatni rodzynek męski, Hubi Hurkacz.
Mało brakowało, wyobraź sobie, a dzisiaj dostałem wiadomość rano przy śniadaniu od znajomego, który przebywa w Monte Carlo Aha. i wyobraź sobie, że właśnie na kortach tego książęcego klubu w Monte Carlo trenował Hubert, a że to tenisista były, ten, który do mnie zadzwonił, który wysłał mi informację, przekazał pozdrowienia dla ciebie, dla mnie, no przy okazji dla ciebie, bo mu powiedziałem, że będzie program, dla naszych widzów też. Od Hurkacza macie państwo pozdrowienia. I o mały włos, bo zabrakło dosłownie 10 minut. Oni skończyli i powiedziałem mu, żeby nagrał jakąś informację Aha. od samego Huberta, ale Hubert już uciekł. Został Miedwiediew na kortach, więc trenują ci, którzy mieszkają, są rezydentami Monte Carlo, trenują. Pogodę mają piękną, 20 stopni. Chciał mi podesłać film serwującego Miedwiediewa, ale podziękowałem mu bardzo. Mówię, wiesz, jeżeli chodzi o takie techniczne zagrywki Miedwiediewa, to dziękujemy. Wracamy do Hurkacza. Zizu Bergs, pierwsza runda. Mówiło się, oho, Bardzo trudny przeciwnik, bo był w formie na początku tego roku, taki bojowo nastawiony gracz, no z nim sobie poradził. z nim sobie poradził i potem jak pokonał tego Zizu Bergsa, to tak i ten Queen, Mensik, Djokovic, mówiło się już, właściwie to już się praktycznie już połowa Tak, tam ścieżka była Tak. bardzo dobra. tenisowa Polska już praktycznie oznajmiała wszemi wobec, że już Hubert Hurkacz, Djokovic to będzie szlagier. To miało się zadziać w czwartej rundzie, o ile dobrze pamiętam. No nie zadziało się, bo mecz z Ethanem Queenem zakończył udział Polaka na drugiej rundzie. Miałem okazję komentować ten mecz. Raz jedyny widziałem w akcji młodego amerykańskiego gracza i zapamiętałem forehand. Dawid Olejniczek ze mną komentował, dołożył do tego jeszcze potężny serwis i tak myśleliśmy sobie, podwójna wojna. Wojna serwisowa, wojna forehandowa, ale rutyna, wiadomo, ogranie na tym szczeblu. Dość powiedzieć, że i ten Queen z Hubertem grał mecz numer 9 w wielkich szlemach. No to można powiedzieć doświadczenie praktycznie na tle Polaka zerowe. I wchodzimy na ten mecz, jeden game, drugi game i nagle się okazuje, że ten młody Amerykanin tak strzela z forehandu, piłki nie widać prawie, serwuje lepiej niż Hurkacz, procenty z jednej strony rosną, z drugiej stoją, gdzieś szorują po dnie, bo Hubert miał fatalny dzień serwisowy i trochę, pamiętasz, my mieliśmy we dwójkę do czynienia z Hubertem na przestrzeni lat, ja już nie o technologicznych problemach gdzieś mówiłem, psuły nam się kamery, nie było W przekazu. Melbourne taki był mecz, tak, tak. gdzieś z boku nam pokazywano i zawsze jakieś męki przychodziło nam komentować i powiem ci, jak bumerang trochę ta historia zawróciła i ten obraz właśnie z tych najgorszych występów, on trochę wrócił. Walczył ze sobą, narzekał. Wiesz, bardzo możliwe, że w przypadku Huberta trzeba by było z nim na ten temat porozmawiać. Z tego co ja pamiętam, Hubert jest tenisistą, który nie przeszedł nigdy eliminacji w Melbourne. On próbował, nie udało mu się. W ogóle żadnemu polskiemu tenisiście poza Majchrzakiem nie udało się przejść w Melbourne eliminacji. Ja bym to znów złożył na karb warunków, kortów, takich okoliczności, które człowiek wyjeżdżający z polskiej zimy w australijskie lato, no musi umieć się dostosować, z tym bywa różnie. Z Hubertem jest tak, ja przez dłuższy czas miałem dość krytyczne nastawienie do jego tenisa, dlatego że ja uważałem, że Hubert jest tenisistą, który ma papiery na to, żeby znaleźć się w pierwszej piątce na świecie. Naprawdę. I serwis, i warunki fizyczne, i poruszanie się, i umiejętność grania nawet z tymi najlepszymi. Przecież to on w tym swoim najlepszym starcie melbourneńskim, akurat nie w tym roku, zagrał taką niebywale dramatyczną pięciosetówkę z Miedwiediewem, chyba nawet na korcie centralnym w Melbourne. Hubert po tych wszystkich swoich przejściach zdrowotnych, już machnijmy ręką na to, dlaczego ta przerwa taka była, dlaczego się przedłużyła, wyszedł z tego wszystkiego tak, że na początku tego roku zaczął grać znakomicie. Ja miałem taką sytuację, że po jednym z występów w tym pucharze United Cup, patrząc na to, co robi Hubert, po pierwsze, jak serwuje, serwował zawsze bardzo dobrze i patrząc na to,
jak operuje forehandem, bo w moim przekonaniu piętą achillesową Huberta na korcie był forehand. To trochę wynikało z różnych jego tam dysfunkcji fizycznych w czasach dziecięcych. Mama, którą obaj znamy jeszcze z czasów, kiedy grała na merze Mistrzostwa Polski, bardziej była twoją koleżanką niż moją, bo ja oglądałem z trybun takie mecze. Natomiast Hubert jako junior nie uzyskiwał nigdy dobrych wyników właśnie przez to, że on zamiast uderzać tym forehandem i karać tym forehandem przeciwników, on ciągnął w dziwny sposób ten forehand. Jeżeli ktoś pamięta, jego najlepszy wynik juniorski to był finał debla tutaj w Melbourne z Aleksem Molczanem, Słowakiem, zresztą przegrany. No i to było w zasadzie wszystko. Potem nagle to eksplodowało w tym tenisie dorosłym. Ja miałem szczęście, mecz w Płocku przed laty z Litwą, Radek Szymanik był kapitanem, powołał Huberta do reprezentacji, tam Berankis był u Litwinów główną gwiazdą, a ja miałem dużo okazji, żeby siedzieć obok kortu z trenerem Huberta wtedy i gadaliśmy godzinami, on mi tam opowiadał o różnych jego przejściach, o perspektywach. Gwiazdą wtedy tej zaplecza polskiego nie był wcale Hubert. Kamil Majchrzak był postacią wtedy numer 1 i Radek dał szansę Majchrzakowi. Hubert dopiero czekał. On był tam w poczekalni do sławy. Potem wszedł w te rozgrywki, zaczęło to się dziać coraz lepiej, tylko w pewnym momencie okazało się, że ten forehand go blokuje, że tu jest słaby punkt. Dziwiłem się, że amerykański coach nie przyciśnie mocniej, nie poprawi tego. Miałem parę rozmów z Radkiem, który był bardzo blisko tych relacji trenersko-zawodniczych. Zresztą tam, z tego co wiem, on między innymi spowodował taką, a nie inną kandydaturę w tym boksie Huberta. Opowiadam długo o tym, co było. Może jeszcze dopowiem o jednym zdarzeniu. Po tym pierwszym powrocie, po przerwie zdrowotnej, Hubert zagrał w ubiegłym roku w Rotterdamie mecz z Carlitosem Alcarazem. I słowo najświętsze honoru, nigdy w życiu nie widziałem lepiej grającego Huberta Hurkacza. To był 3-setowy pojedynek, w którym Hubert fenomenalnie serwował, fenomenalnie grał przy siatce i pomyślałem sobie, Boże, jak on będzie tak grał, to za sekundę to będzie finalista szlemów. Tak samo pomyślałem sobie po tym United Cup i zadzwoniłem do naszego szefa Jacka Kubickiego. Mówię, słuchaj, przygotuj się, że w tym roku w Melbourne to nie tylko należy liczyć i tutaj planować studia i wszystkie ruchy marketingowo-reklamowe w odniesieniu do Igi Świątek, ale także Huberta Hurkacza. Więc od tej strony patrząc, start Huberta w Melbourne w tym roku można traktować, co tu dużo mówić, jak rozczarowanie. Ale miałem okazję w trakcie tego turnieju do kilku spotkań, zresztą pracowałem z nim razem i on mi dużo opowiadał z Piotrkiem. Piotr. Ale ten nasz, Piotr? Sierz-Putowskim. I Piotrek, który ma w dossier duży etap pracy z amerykańskimi młodymi zawodnikami, zaczął mi opowiadać, jaka idzie fala z amerykańskiego tenisa, jak ci chłopcy z amerykańskich uczelni, którzy na razie są surowi, tak nie robią wrażenia, jeszcze nie mają wielkich wyników, jak oni za chwilę będą niebezpieczni. I pach, nagle jeden taki kowboj z rakietą wychodzi i zrobił to, co po prostu robił. To jest pewnego rodzaju filozofia gry. To są niebezpieczni przeciwnicy, więc ktoś interesujący się tenisem doraźnie powie, nie, tam z kim on tam przegrał. Przegrał, tak. Przegrał z chłopakiem, który jeszcze parę razy o sobie da znać. Więc cieszmy się z tego, że on wrócił po takich ciężkich przejściach i pokazał, że może grać na bardzo wysokim poziomie. Mnie cieszy, że on został przy współpracy z Masu, dlatego że obaj wiemy, że takie długie przerwy bardzo źle nieraz wpływają na tą dalszą kooperację. A nie, tam jest dobry układ.
No i teraz trzeba po prostu spokojnie poczekać, bo przyjdą następne okazje. Mam nadzieję, że te dobre. Tak, tak, bo gdyby było tak, że przegrał Hubert z kimś naprawdę, bo oczywiście dla wielu ten Amerykanie młody to był taki no-name, którego nikt nie znał, ale gdyby przegrał z kimś takim, który gra słabo i praktycznie przegrał tylko i wyłącznie dzięki własnym błędom, no to moglibyśmy mówić klęska, natomiast Amerykanin zostawił doskonałe wrażenie i mam też co do jego osoby takie przypuszczenia, że też on będzie grał wysoko. Leszek, musimy się zacząć przyzwyczajać. Mówię my, ale też wszyscy państwo, którzy oglądacie ten tenis, chcecie się tym interesować, wypowiadacie się. Musimy się zacząć interesować tymi no-name'ami, tą resztą świata. Dzisiaj komentowaliśmy mecz, w którym ten ostatni z 5 wielkich, bo tak należy patrzeć na Nowaka Dżokowicza, mimo że był bardzo blisko, mimo że był pod krew i łzy, no jednak nie dał rady i naprawdę ciężko sobie wyobrazić, że przytrafi się jeszcze jedna taka okazja, bo i na cegle paryskiej, i na trawie, i na hardzie amerykańskim będzie jeszcze trudniej niż tutaj. To na pewno. A idą następni i oni będą rządzić. Idą następni, bo to okazuje się ten świat Dżokowicza i tych wielkich, Federera i Nadala, zupełnie inaczej wyglądał. On był inaczej skonstruowany. Tam było więcej finezji, więcej techniki, taktyki. Oczywiście ktoś powie, no tak, ale nadal to przygotowanie fizyczne i tak dalej. Tylko że nie zapominajmy, jak jego tenis ewoluował, jakie tam były modyfikacje. Kiedyś, pamiętasz, mówiło się nadal Wimbledon jak Wimbledon. On wygrał jeden z najładniejszych finałów w historii z Federerem. 5-setówka ciężka, potem jeszcze jedno dołożył. Nauczył się slice'a, nauczył się serwować. Dzisiaj mam wrażenie takie, trochę też patrząc na tego amerykańskiego młodziaka, który pokonał Huberta, masz 2 pistolety, jak w tych westernach, w samo południe stajesz i masz 2 pistolety. Jeden nazywa się forehand, drugi się nazywa serwis. I to wystarczy. Niepotrzebny jest jakiś backhand, byle go nie psuć. Niepotrzebny jest volley, półvolley, wiesz, takie Alcaraz tutaj na tle tego, co prawdopodobnie nadchodzi, mam wrażenie, on za rok, 2 będzie postrzegany przez tych młodych jako nowy z wielkich. Dokładnie. Tak. I już za moment ci młodzi on będą już mówić, nim jest weteran Alcaraz, on będzie miał 25 lat, będą mówić Dokładnie. Weteran Alcaraz, ale mam nadzieję, że tak będzie, że będzie wzorem właśnie, że trochę dzięki Alcarazowi zmieni się tenis tych, którzy teraz wchodzą. To samo, co się stało z Sinnerem i z Alcarazem, bo oni są szczęściarzami, tu się nie oszukujmy. Oni weszli po plecach, po ramionach, po głowach, tak jak w tym futbolu australijskim, gdzie się tam biega po człowieku, żeby piłkę złapać. Oni tak właśnie weszli na ten szczyt. I śmiem twierdzić, że gdyby nie do dzisiaj grający Djokovic, nadal przeciągający karierę do granic możliwości, szkoda, że Roger z kolanem miał taki problem, że uznał, że się nie da, bo pewnie jeszcze by pograł, to Wawrinka, który tu skończył. Jeszcze gra. Ostatni Australian Open, ale sezon dogra. Więc oni, ci 2 wielcy teraz, mieli potężne szczęście, że na kimś się wzorowali, do kogoś równali, a nie ma lepszej motywacji, jak nieosiągalny na tę chwilę cel, który jest gdzieś w zasięgu. Przecież to motywacja do treningu, do doskonalenia się, to właśnie dzięki Dżokowiczowi, Federerowi i spółce ci młodzi 2 grają tak, a nie inaczej. Także tutaj ja patrzyłem na nasz czat. Z pytaniami na razie jest tak dosyć cienko, ale pewnie one się pojawią, bo jeszcze omówimy dalszą część turnieju. Natomiast bardzo dużo takich komentarzy trochę zawiedzionych naszych słuchaczy, bo się bardzo dużo ludzi szykowało na mecz Hurkacz-Mensik. Na taką wojenkę serwisową, forehandową, wiesz. To no trudno, tego nie będzie. Ostatnie słowo jeszcze o Hurkaczu. Ta zmiana sprzętu, bo zmienił sprzęt. Z Yonexa przeszedł na Wilsona. Pamiętasz, myśmy sobie na ten temat rozmawiali. Ja powiedziałem, taka rakieta, sceptycznie byłem nastawiony do tego, bo to bardzo trudna, mniejsza główka, ale pamiętasz to dobrze, jak mówiłem, to się przyda do serwisu i do forehandu, bo ta ciężka głowa, jak dobrze wszystko to wyważy, to będzie procentować. No i
United Cup rozbudził nasze apetyty, być może trochę za dużo. Ja ci powiem, ja nie jestem partnerem do rozmów o sprzęcie. Ty troszkę na ten temat wiesz, dlatego że ja całe swoje życie, ono oczywiście tenisowo nijak się ma do tego, co robił Leszek, ale zaczynaliśmy w jednym klubie, a później jak grałem tak troszkę jako amator, jako tam trochę to była zabawa, powiedzmy, ale ja całe życie miałem partnera deblowego, który się zajmował. Ja mówiłem, Zbyszek, wiesz co, tutaj w tej mojej rakiecie coś trzeba zrobić. Kiedyś pamiętam, jakiś entuzjasta sprzętu do mnie napisał, że dlaczego ja o tym nie opowiadałem. Ja mówię, wie pan, bardzo proste, bo ja się na tym nie znam i co więcej, ja się nie chcę znać. Jak doskonale wiesz, bo to można porównać do zainteresowania człowieka samochodem. Interesujesz się tym, że wsiadasz i niezawodnie jedziesz, albo interesujesz się na tej zasadzie, że potrafisz wymienić marki, wymienisz pojemność, moc, nie wiem, jakie ten samochód ma 1001 udogodnień, ale to nie ja. Tak, Karol wyjątkowo pasywny, jeżeli chodzi o motoryzację. Chociaż pamiętasz, jak komentowaliśmy lata temu świetlne turniej w Stuttgarcie, ten tak. Porsche Open, to byłeś w stanie, ale po korepetycjach. U mnie byłeś w stanie powiedzieć, jaki model tam Wiesz, stoi. zawsze miałem kogoś, kogo mogłem zapytać. Ja w bardzo wielu sprawach, wbrew temu, co sądzą moi niektórzy krytycy, ja słucham innych, naprawdę. Ja bardzo chętnie na przykład komentuję z ludźmi, którzy mają za sobą karierę tenisową, dobrą karierę trenerską. Oczywiście pod warunkiem, że to są mądrzy ludzie, bo z tym bywa rozmaicie, ale chętnie słucham. Jak rozmawiałem parę razy z Piotrkiem Szyszputowskim, to mi się buzia otwierała, mówię, o rany, ile ten człowiek wie. Dobrze, ja mam nadzieję, też zaliczam się do tego grona i nie umawialiśmy się na ten temat. To tak, jesteśmy w fazie ćwierćfinałów i obaj mamy podobne zdanie, że te ćwierćfinały takie przewidywalne, bez sensacji. W ćwierćfinale pożegnała się z turniejem Iga Świątek i też padały takie zdania, nie tylko w naszych rozmowach, że trochę siadło to ciśnienie, siadła dramaturgia w ćwierćfinałach, że wszystko zgodnie z planem. Mieliśmy ogromne nadzieje, że zrekompensują to półfinały. Tak się stało, zaraz do tego dojdziemy. Zamknijmy występy Polaków Igą Świątek. Iga Świątek numer 2. Fenomenalny mecz, bo wracamy do turnieju rok wcześniej. Fenomenalny mecz z Madison Keys. Już praktycznie jedną nogą była w finale. Mnie się wydawało, że jak ona przeskoczy, tak mogłem stawiać dolary przeciwko orzechom, że jak przeskoczy Keys, to wygra cały turniej, bo już wtedy będzie tak nabuzowana, wiesz, przegrała o matchbole, naprawdę tam poszło na żyletki. Keys wygrała cały turniej, więc jeżeli porównamy imprezę do zeszłego roku, to tutaj pięterko niżej. Ale też przegrała z kimś, kto wygrał cały turniej. Ale dokładnie tak. Mecz, takie miała przeciwniczki w kratkę, bo zaczęło się od Chinki Yuan, też komentowałem ten mecz. Rzuciła się Chinka, ciężki tenis, mocny, niskie kozły. Było widać, że Iga trochę taka zagubiona. Przeskoczyła Chinkę, fizycznie już w drugim secie zdominowała tę Chinkę i potem wszyscy się szykowali, trochę jak ten męszik z Hurkaczem, wszyscy się szykowali na mecz Osaka-Świątek. Wiemy, że do meczu nie doszło, bo Osaka z tego, co widziałem i z tego, co błysnęła słyszałem... głównie strojem. Właśnie, błysnęła świetną kombinacją. To całe wejście, bo to też akurat przypadł mi ten mecz do komentowania rundę wcześniej i na początku byłem trochę zdezorientowany, widząc, myślałem, że to jest, bo jeszcze tak nie bardzo skoncentrowany. Myślałeś, że jesteś na walce bokserskiej. Znaczy, nie tyle, że jestem na walce, tylko myślałem, że to jest jakiś pokaz mody, że ktoś tam wchodzi, wiesz, taka forpoczta, że sobie organizatorzy chcą to wszystko uatrakcyjnić, bo to zresztą modne w tym roku bardzo było. A tu się okazuje, nasz realizator mówi, wchodzą 2 korytarzami. To pierwszy raz wtedy widziałem, że 2 korytarzami. To akurat fajny pomysł. To akurat dobry pomysł, tak troszkę mecze piłki nożnej, jak to wiesz, przeciwne drużyny, czy NBA, jak wybiegają z 2 stron.
Ale tak on mówi, uwaga, bo Naomi Osaka ma świetny outfit. No to patrzę, ale to przecież nie Osaka. No przecież ona nie ma rakiet, nie ma nic i się okazuje, bo ona tak w tym ten Parasolką welon, jakąś tam, parasolka tak. i taki welon zasłaniający twarz. Mówię, no ale gdzie ona ma rakiety? No okazuje się, że rakiety już czekały, jakiś ballboy sprzęt zaniósł i ona weszła. Ale patrząc od strony czysto tenisowej, gdzie w perspektywie mecz Świątek Osaka, to tak z rundy na rundę to ciężary troszkę tej Osaki były. Nie wiem, czy miałeś okazję ją widzieć w akcji. No, z Osaką w ogóle jest dość dziwnie, dlatego że tak naprawdę od powrotu z urlopu macierzyńskiego Japonka nie za wiele zagrała dobrych pojedynków. No, raz czy dwa było kilka takich sytuacji, że wydawało się, że ona już jest blisko tej Naomi Osaki, która wygrywała z Sereną Williams, która triumfowała i w Nowym Jorku, i w Melbourne. To były przecież wielkie wyniki, a tu się okazuje, że po tej przerwie to już niekoniecznie tak dobrze wygląda. My dzisiaj na Osakę też patrzymy pod trochę innym kątem ze względu na Tomka Wiktorowskiego, który się tam w jej obozie pojawił. No tutaj wszystkie obliczenia związane z ewentualnym meczem Osaka-Świątek też miały podtekst personalny, no nie oszukujmy się, prawda? Co do tego stroju, no tu jak wiesz, nie jestem partnerem do rozmowy, bo ja lepiej, żebym się o strojach nie wypowiadał i tego nie zrobię. A co do formy tenisowej, to tak pewnie będzie. No, ona będzie musiała jeszcze, albo Tomek jej zdoła narzucić jakiś swój rytm, albo to może być krótka przygoda. Z tego co słyszałem, to oni są gdzieś tam umówieni do Indian Wells, potem ma nastąpić weryfikacja. Niestety, albo stety, no jak kto woli, te różne zawodniczki, które już wygrały Wielkiego Szlema, znaczy turniej Wielkiego Szlema, a potem niekoniecznie go potrafią do dzisiejszego dnia powtórzyć. Emma Raducanu na przykład, czy Kanadyjka Leila Fernandez. No akurat ona była w finale, No tak, ale powtórzenie ale finału też ale wydaje się ale niemożliwe ta druga, dzisiaj. która Tak. też potrafiła wygrywać z Syrią. Sofia Kenin na przykład. No ale to jest akurat Amerykanka. No, w każdym razie te tenisistki, które tam już raz dotknęły pucharu i wiedzą, jaki to jest wyczyn, jakie to ma różne reperkusje, mają kłopot, żeby to zrobić po raz kolejny. To wcale nie jest takie proste, oczywiste, szczególnie jak mają różne swoje przejścia. I tak właśnie jest chyba z Osaką również, więc tutaj licho wie, jak to się wszystko potoczy. Ja tak prawdę mówiąc wielkim optymistą nie jestem. To prędzej może być tak, że Svitolina dojdzie po tym urlopie macierzyńskim do takiej dyspozycji, że to jej się pozwoli znaleźć w którymś z finałów wielkoszlemowych. A co do Japonki, ona zawsze była taka dosyć minoderyjna. Zawsze to było, zawsze tam trudno się było z nią skontaktować. Dzisiaj już wiemy o milionie różnych problemów mentalnych, które miała ta zawodniczka. No, myślałem o Biance Andreescu, która błysnęła, zgasła, od jakiegoś czasu w ogóle się w zasadzie w szlemach nie pojawia, bo ma problemy rankingowe, no ale gdzieś w jakimś wywiadzie puściła farbę, okazało się tam gdzieś na dnie są nawet problemy alkoholowe, więc wiesz, my czasami mówimy o różnych postaciach, a nie zdajemy sobie sprawy, jakie tam są na zapleczu kłopoty, jakie problemy. To później po sukcesie, po tym jak przypłyną wielkie pieniądze wychodzi, albo się zwalnia setkami kolejnych trenerów, albo jest w ogóle problem, żeby wrócić do... Patrzysz nieraz na zawodniczkę i mówisz, Boże, jak ona mogła wygrać kiedyś szlema? Wspomniana przez ciebie Sofia Kenin. No przyglądam jej się, mówię, jakim cudem ona mogła triumfować w Melbourne? No, ona zwyciężyła. No tak, a tym bardziej, że ja mam wrażenie cały czas patrząc na Osakę, na te relacje trener-zawodnik, to już abstrahując od Wiktorowskiego, który teraz jest tym głównym trenerem, to co się działo wcześniej, że to wcale nie jest taka łatwa i przyjemna, miła w prowadzeniu dziewczyna, bo to dla opinii publicznej
jest wszystko tak, wiesz, cukierkowo wygląda, ten sposób udzielania wywiadów, taki troszkę, wiesz, zmieniony ton, taka grzeczna dziewczynka, ale coś czuję, że tam jest drugie dno i ona jest uparta i jak nie postawi na swoim, to bardzo ciężko takie dyrektywy, taka współpraca, to co zrobił Wiktorowski, jak wszedł do teamu Świątek, jak postawił warunki, nie ma tego, będzie to i koniec i rzeczywiście to taki żelazną ręką prowadzony reżim dał efekty, to wydaje mi się, że to Osaka jest za krnąbrna, żeby to mogło przejść, wiesz? Tenis w ogóle jest dzisiaj bardzo mocno nasycony tymi takimi, powiedzmy, sprawami też prywatnymi, o których do tej pory się nieomal mało się mówiło, a te sprawy prywatne istnieją. Wiesz, bo zajmowałeś się kilkoma postaciami, że takie kłopoty istnieją. Albo pokonujesz te problemy i zawodnik robi postęp, idzie do góry, albo niekoniecznie i potem zwala na jakieś inne okoliczności. Tu jest nie inaczej. U pań, to przeważnie mówimy o młodych dziewczynach, które wchodzą w profesjonalne rozgrywki i dotykają gigantycznych pieniędzy. Zaczynają się różne naciski i życiowe, i nie wiem, jakieś bardzo osobiste, wychodzą problemy mentalne. Nie mówimy na ten temat, trochę czasami wręcz nie wypada o tym rozmawiać, a to często decyduje o tym wyniku na korcie i koniec, kropka. Wiesz, żeby już ten wątek zamknąć, dla mnie na przykład, mówiłem to komuś w rozmowie, mam nadzieję, że się nie sprawdzi moja prognoza, ale jedną z postaci, która stanowiła objawienie poprzedniego sezonu, jeśli idzie o WTA, była Mira Andrejewa. I nagle się okazało, że Mira Andrejewa tak w połowie roku ma gigantyczne problemy, żeby operować ostrym forehandowym uderzeniem. Ona się nauczyła grać z otwartej pozycji i jak przyszły duże obciążenia, presja, pojedynki coraz trudniejsze, rywalki coraz bardziej wymagające, szczególnie to dramatyczny sposób było widoczne podczas Wimbledonu ubiegłorocznego, to nagle ona nie umie grać tym forehandem. Ona pcha te piłki. Jeżeli tej sytuacji Conchita Martinez w porę nie opanuje, jeżeli nie znajdzie środków zaradczych, to moim zdaniem nastąpi bardzo szybki zjazd. Tak, ten spadek jest możliwy. Analogia do Coco Gauff. Coco Gauff reperuje tę dziurę forehandową fizycznością, fenomenalnym backhandem, Dokładnie to samo. ale Mira Andrejewa jeszcze nie Tylu jest tak trenerów fizyczna. siedzi Tak. sztab amerykański, kiwa głowami w tym boksie i tak czasami się wydaje, że ona już jest wszystko dobrze. Przychodzi troszkę większa presja i znowu jest lawina błędów. No tak, to już jest z tymi trenerami i trenerkami. Dobra informacja, już ogląda nas na żywo ponad 500 widzów. Przypominam o subach, łapki w górę, komentarze. Pozwolisz, Karolu, że odpowiem na jedno pytanie, które się bardzo często powtarza. Pytacie Państwo, czy jest możliwa i czy wręcz powinna być, bo to niektóre są pytania, a niektóre są sugestie, takie stwierdzenia. Trochę na twardo, że Iga Świątek powinna zmienić chwyt z westernowego, który ma taki ten. To powiem od razu, że sprawa jest nie do ruszenia, na pewno nie na chwilę obecną, o ile w ogóle, dlatego że ta dziewczyna się już wychowała od maleńkości grając w ten sposób. Ktoś, kto nigdy nie grał, a grał w taki, powiedzmy sobie, sposób no, delikatny, jeżeli chodzi o uchwyt forehandowy, taki klasyczny forehand, przy próbie. Ja też próbowałem złapać rakietę w ten sposób. No, jestem nauczony grać inaczej w tenisa, mam trochę inny nadgarstek, ale jest to dla mnie kompletnie niewykonalne pod względem w ogóle fizycznym. To miałem wrażenie, że wyrywa ktoś mi łokieć ze stawu i teraz gdybyśmy próbowali na siłę zmienić Idze Świątek chwyt, to nie dość, że musielibyśmy zmienić chwyt, to jeszcze prawdopodobnie musielibyśmy zmienić rakietę, zmienić ustawienie nóg, zakazać jej skrętów, półskrętów. Jest cała lista, taka lista wymogów, żeby coś takiego zrobić, że to jest absolutnie nie do wykonania i to od razu, jeżeli ktoś miał takie pytanie w głowie, to może sobie darować, bo to jest tak, jakbyśmy porównując skalę problemu, jakbyśmy przyzwoicie grającego amatora prawą ręką chcieli nauczyć grać z dnia na dzień lewą i powiedzieć mu, będzie dla ciebie lepsze, bo lewa ręka jest bardziej zdradliwa dla twoich przeciwników. Więc ten temat, to nawet go nie ma co rozwijać.
podejdźmy, właśnie ja mówiłem o tym, o tej drodze. Brakowało mi Osaki po stronie Świątek z tego względu, że zakładałem, patrząc na Igę, na jej ambicje, na to, co się działo w Paryżu, te światełka ostrzegawcza, ta piłka meczowa, bo ona lubi grać z takimi, które wcześniej były bardzo blisko jej pokonania, albo wręcz ograły ją w takim meczu jak Skis z Meczboli. Nie mówię o tych teraz, co się dzieją i które przegrywa niestety dla nas trochę za wysoko, ale rewanże po pierwsze i właśnie chęć udowodnienia, że to była przypadkowa porażka, to tak myślałem, że ona podejdzie do Osaki i że ją ogra. Ale Osaki nie było, był mecz z Rybakiną i w ćwierćfinale i brakowało mi tego meczu z Osaką, bo obaj wiemy, że to byłby mecz, tak jak się mówi o piłkarskich, podwyższonego ryzyka. Bano się pewnie w obozie Igi Wiktorowskiego, bo zna wszystkie mocne, słabe strony, wie jak zagrać, wie co zrobić, żeby ewentualnie, nie wiem, prowadzić trochę zamieszania, bo to jest duża przewaga. Taki trener, który przez lata tam siedzi i praktycznie zna na wylot tenisistkę. I też mi się wydaje, że wynik meczu z Rybakiną był trochę zdefiniowany tym, że ona nie zagrała żadnej bitwy po drodze. No bo taka prawda jest. No to jeden zacięty set z tą Chinką, a potem było no raczej było z góry i zabrakło takiej walki, takiej trzysetówki, jakiegoś odrabiania straty, takiego nawet można powiedzieć, tak mi się wydaje, że pod grubą kreską wyjścia z tarapatów. Bo jak przyszło do przepychanki i do takiej gry naprawdę na jeden na jednego, już jak ten western, już stajesz w południe, masz 2 kolty i kto wyciąga szybciej, to właśnie tej walki trochę wcześniejszej mi zabrakło. Słuchaj, ja jako człowiek, który patrzy na grę w tenisa z trochę innych pozycji, jak ty, słucham co mówisz, kiwam głową. Ja się nie będę wypowiadał w sprawie uchwytu, w sprawie techniki odbicia. To trochę nie jest mój zakres zainteresowań. Ja akceptuję obraz, jaki przychodzi, na tyle, na ile się po tych prawie 50 latach zajmowania tą dyscypliną znam, oceniam według mojego rozumienia spraw. Uważam, że gra w tenisa Igi Świątek po prostu zmieniła się na przestrzeni ostatniego roku i także częściowo w tym sezonie. To już jest jakby ciąg dalszy tego, co się działo rok temu. Zmiana polega na tym, że z jednej strony nastąpił ten absolutnie fantastyczny sukces w Wimbledonie i potem jeszcze były tam te pojedyncze dobre starty, Cincinnati wygrano. które mogły być takim, powiedzmy, jeżeli by ktoś się upierał, takim papierkiem lakmusowym, albo inaczej taką łatką zakrywającą właściwy obraz całej sytuacji, no bo byśmy mogli, właściwie możemy mówić, no ale wygrała tu, skończyła rok na miejscu numer 2, czego się czepiacie, nic się nie dzieje. W Polsce powstał, zresztą żeby sprawa była jasna, to jest zjawisko, które się dzieje w wyczynowym tenisie od dłuższego czasu. To prawdopodobnie miało początek w związku z tymi 4 czy 3 przede wszystkim wielkimi postaciami męskiego tenisa. Federer najpierw, Nadal potem, Djokovic w trzeciej kolejności. Wokół tych ludzi powstały kręgi fanów gotowych sprzedać wszystko, co mają, gotowych poświęcić życie dla swoich idoli. Takie kościoły wiernych, broniących tych swoich faworyzowanych tenisistów do ostatka. Bardzo ciężko jest dyskutować z taką grupą osób. Mówię o tym dlatego, że uważam, że od jakiegoś czasu w Polsce funkcjonuje też Kościół Świętej Igi i wcale nie żartuję, no tak niestety jest, to bardzo, bardzo wyraźnie widać w internecie i okej, niech on sobie będzie. Można być kibicem dyscypliny, można być sympatykiem tenisa, ale można też być kibolem. Nie problem, no, znane jest to zjawisko z innych dyscyplin sportu, z piłki nożnej w szczególności. Tak jest po prostu. Iga się stała takim troszeczkę
plastrem albo takim lekiem na całe zło w tym kraju. Poprawiamy sobie humory, jak ona występuje. Ludzie pracujący w mediach, nie wiem, stacje, portale, gazety, radia, poprawiają swoje wyniki oglądalności, zarabiają dzięki temu, że Iga wygrywa. Więc wszyscy mają w związku z tym interes jakiś powiększony, wszyscy się cieszą, jak jej się udaje. Ja się też cieszę, bo ja bym chciał, żeby ona wygrywała i żeby to trwało, ale wyniki, jak spojrzymy tak precyzyjnie, jak popatrzymy, jak wyglądają jej rezultaty od pewnego czasu w spotkaniach z najściślejszej czołówki kobiecego tenisa, no to już tak słodko nie jest. No Od tak. dłuższego czasu Iga też przestała wygrywać w sposób łatwy. Głupawe określenie jednego z komentatorów, który sfabrykował zwrot piekarnia Igi Świątek, nagle odbija się czkawką i teraz to Iga Świątek otrzymuje jakieś te zera albo jedynki, albo męczy się z przeciwniczkami, z którymi wygrywała jeszcze pół roku temu Głaciusieńko. Innymi słowy, dalej jest wielki potencjał, to ciągle jeszcze jest tenisistka, która naprawdę jest w stanie wygrywać rzeczy wielkie. Ja ciągle powtarzam, że jak się turniej duży zaczyna, nie wiem, albo Iga, mówiłem to wielu osobom, albo Iga w tym roku na przykład wygra wszystkie 4 turnieje wielkoszlemowe, albo będzie miała kłopoty w kolejnych. No tu się niestety zaczęło od pogorszenia sytuacji sprzed roku. Można powiedzieć, nic się nie stało, przegrała z Rybakiną, która wygrała cały turniej. Rybakina, dzisiaj o tym mówiliśmy na finale męskim, dokonała nie lada jakiego wyczynu. W jednej imprezie wielkoszlemowej ograła numer 1 i numer 2, prawda? Więc ona nie przegrała z byle kim. Rybakina wygrała turniej mistrzyń kończący sezon. Tu obracając się w tym kręgu najlepszym, bo my sobie możemy rozmawiać o wielu postaciach i każda ma jakiś tam swój życiorys, każda ma wokół siebie ciekawą historię, ale jak rozmawiamy o topie, to Iga tam oczywiście jest i trochę się martwimy, że może z tego topu troszeczkę się obsunąć, troszkę spaść, bo tam różne rzeczy od jakiegoś czasu się nie zgadzają. Ja mam coraz więcej wątpliwości, czy to aby na pewno jest kwestia tego, czy ona stosuje taki czy inny uchwyt, czy ona tak serwuje albo inaczej, czy kolano wygina 3 cm w prawo, czy może 4 do tyłu, bo takie uczone rozprawy już też można przeczytać w różnych miejscach. W moim przekonaniu kłopot jest gdzie indziej. Kłopot jest gdzieś w głowie i w otoczeniu Igi Świątek. To są jakieś prywatne sprawy. Mnie, nawet jakbym się czegoś domyślał i wiedział, a wiem niewiele, nie wypada wręcz na ten temat rozmawiać, bo to chwilę temu był wątek, że zawodniczki mają mnóstwo różnych swoich jakichś spraw prywatnych i niekoniecznie należałoby je wszystkie wyciągać na światło dzienne. Tak, no, jednym z problemów Igi jest to, że od dawien dawna nie wygrywa z tymi zawodniczkami z top 10. To jest ta bolączka, jedna z wielu. Rzeczywiście, tu z Karolem zgadzam się prawie jak zawsze. Natomiast to, że przegrywa z kimś, kogo kiedyś ograła, to też ma prawo mieć miejsce, bo dziewczyny mają lepsze, gorsze formy. Trochę się świat tenisowy Igi Świątek nauczył. Tylko niepokoi mnie jedna rzecz, bo myśmy przyzwyczaili się w momentach, kiedy Iga budowała swoją serię rekordową, bodaj 37 zwycięstw z rzędu. Po drodze przecież to były wielkie imprezy wygrywane przez nią. To bardzo często miały miejsce takie zdarzenia, że przegrywała dosyć wysoko pierwsze sety, 6-2, 6-3, ale zawsze człowiek miał takie przeświadczenie, że ona to odwróci. Podniesie się, tak. Wręcz nawet jakby wychodząc do tego drugiego seta, to było widać po tej dziewczynie, że ona ma tak świeże spojrzenie, mowa ciała świetnie funkcjonuje, że tam w ogóle nie przejęła się tym i rzeczywiście większość tych przypadków kończyło się równie szybko, tylko A teraz w drugą coraz stronę. szybciej jest odwrotnie. A teraz właśnie niestety niepokojącą sprawą jest to, że ona wygrywa bardzo często sety. Pierwszego seta i potem nagle się zaczynają schody. Bo teraz tak, no,
na logikę biorąc to wszystko, dajmy na to, no, nie wiem, Coco Gauff, prawda? Dziewczyna, którą biła przez 11 bodaj razy i tam nie było podejścia. Teraz ostatnich 5 spotkań jest dla Coco, ale już nie same te serie mnie dziwią, bo to nie tylko Coco. Dużo zawodniczek jest takich. Tak się zastanawiam, jak można z minuty na minutę przegrać seta na przykład 6-0, jeżeli dziewczyna taka jak Iga jest w pierwszej dwójce, trójce fizycznie przygotowanych. Słyszę z każdej strony, biega fenomenalnie. Nikt się tak nie ślizga jak ona. Nikt nie potrafi na dystansie utrzymać takiej dynamiki. I nagle nie pasują te komentarze do tego, co ja widzę na korcie. No bo jeżeli rzeczywiście, sam wiesz, bo grający w tenisa, jak ma świadomość o tym, że jest przygotowany, ma żelazne nogi, końską kondycję, to może grać i grać. I teraz nagle co takiego się dzieje, że dziewczyna, która wygrywa w miarę łatwo, potem przegrywa do 0 i do 1. No to przykład z Masters z Rybaki. No, Ja ci chociażby. powiem, idąc dalej tropem tego, co powiedziałeś, ja już kilkanaście przynajmniej razy, moja żona, gdyby to słyszała, mogłaby to potwierdzić, wpadłem w pułapkę, bo patrząc na przykład na początku turnieju, mówiłem do niej, wiesz co, ta Iga gra tak dobrze, że musi ten turniej wygrać. I za 2 dni Iga przegrywa. I te sytuacje się powtarzają. A nie grałem nigdy oczywiście nawet na poziomie zbliżonym do tego, co robi Iga Świątek, ale i na poziomie amatorskim grając i będąc w zupełnie innym miejscu, raczej się przyzwyczailiśmy do tego, że jeżeli ktoś jest w formie, to po prostu jest w formie. To nie może być tak, że w poniedziałek jesteś w formie, serwujesz, uderzasz, wygrywasz, a w środę już nie. Ja tego trochę nie rozumiem i znowu, no, trzeba by tego szukać gdzieś tam w środku. Nie mam pojęcia gdzie. Jeszcze powiem o jednej rzeczy, która też mi przychodzi do głowy bardzo często. Miałem wrażenie, że Tomek Wiktorowski, jak pracował z Igą, to w pewnym sensie tenis Igi bardzo uprościł. Obaj wiemy, że był tam pewien system, nazwijmy to lekko, zakazów. Ona na przykład niektórych zagrań nie używała, na niektóre rozwiązania się nie decydowała. Przyszedł belgijski trener i zmienił koncepcję, nagle postanowił dorzucić wiele innych rozwiązań. Ja nie znam Igi na tyle dobrze, ale mogę przypuszczać, że mógł nastąpić taki splot okoliczności, że ktoś przyzwyczajony do pewnego stylu gry, do pewnego rytmu startowego, do pewnego sposobu prowadzenia walki na korcie, nagle dostaje więcej opcji. To niby powinno działać na plus, ale są czasami ludzie, którzy nie lubią, jak mają na korcie za dużo wyborów. Zobacz, ile razy mówimy zepsuł, bo za długo się zastanawiał, jak ma zagrać. I ja nie wiem, czy to czasami nie jest przypadek Polki. No tutaj to jest dobry wątek, bo rzeczywiście atutem Igi była ta prostota, bazowanie na niesamowitym przygotowaniu fizycznym. I teraz trzeba zapytać i podnieść wątek tej współpracy trenerskiej, bo Fiset jest człowiekiem, który patrząc na to, jak podchodzi reszta trenerów, ja mówię o tej ścisłej czołówce. Weźmiemy pod uwagę, gdyby ktoś przeanalizował 8 ćwierćfinalistów i 8 ćwierćfinalistek i byśmy porównali, zrobili krótkie filmy i popatrzyli na to, jak zachowują się sztaby, jak zachowują się trenerzy, to wydaje mi się, że na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o takie zaangażowanie fizyczne, czyli taką grę wspólną z zawodnikiem, właśnie byłby Belg. I dużo komentarzy takich podczas tego turnieju słyszałem. Dużo słyszałem też, i ty pewnie też, wymiany zdań między Igą a boksem, bo to słychać. No zresztą to czy w finale, czy tym z Państwa, którzy nie zwracają na to uwagi, co też mówi zawodnik i jak odpowiada obóz. Chyba że mówią po hiszpańsku, a z hiszpańskim mamy problemy, to wtedy nie. Natomiast chyba nigdzie w żadnym obozie nie było przy tych wymianach uwag takich wielotorowych wątków słownych, tak to nazwę, bo nie mówił Fiset tylko. I mówiła Daria Abramowicz i wtrącał swoje Maciek Ryszczuk, nie wiem, Kasper Żuk, który tam grał rolę sparring partnera takiego rozgrzewkowo-treningowego. Chyba oprócz
klaskania to raczej i takich okrzyków zachęty to chyba nie, ale tych informacji było bardzo często, moim zdaniem, trochę za dużo. Nie było takiej stricte relacji między zawodnik-trener, bo ja odniosłem wrażenie, nie raz, nie dwa, że nie do końca zwraca Iga na to, co ten trener mówi, że on rzuca coś, a to zostaje, wiesz, mimo uszu puszczone i były uwagi, bo to też przeczytałem mnóstwo komentarzy w internecie, na różnych forach, bo wiadomo, tych trenerów, znawców tenisa jest cała masa, ale ludzie słuchają, bo jeżeli ja powiem do ciebie, Karol, pójdź w lewo, a nie idź w prawo, bo tam jest ścieżka oblodzona, a ty pójdziesz w prawo i się przewrócisz, to do kogo będziesz miał pretensje? No przecież nie do mnie, bo ja ci kazałem iść w lewo, tam gdzie suchą, za przeproszeniem, stopą mógłbyś przejść. Natomiast bardzo dużo właśnie takiej sytuacji. Fiset swoje, Iga swoje. I ludzie w sieci, w internecie, właściwie wszędzie zadawali pytanie, dlaczego ona go nie słucha? Po co ten trener tam siedzi? No wiesz, to jest oczywiście problem złożony, ale on jest. Obaj nie znamy odpowiedzi na to pytanie, ale na pewno dwa fakty są poza wszelką dyskusją. Iga do momentu spotkania z Belgiem nigdy nie miała trenera zagranicznego. Ona się perfekt posługuje językiem angielskim, ale jednak w trakcie meczu rozmawianie po angielsku, a rozmawianie po polsku to nie jest dokładnie to samo, więc ta komunikacja siłą rzeczy jest inna. Poza tym, nie oszukujmy się, Belg poznał Polkę dopiero po pierwszych treningach i on tak na dobrą sprawę poza wynikami to niewiele wiedział o otoczeniu, o całym tym zapleczu, które jej towarzyszyło, o przeszłości, o historii. Tomek Wiktorowski był, czy Piotrek Sierzputowski byli w zupełnie innej sytuacji, więc to jest ta różnica. Belg na pewno miał dobre intencje. On chciał dorzucić do tenisa Igi tego, czego no czasami rzeczywiście trochę brakuje. Te wielkie postacie, nie wiem, Martina Nawratilowa, czy tam któraś z tych byłych zawodniczek, wielokrotnie mówiły, no ale dlaczego ona tam nie gra drop shot, a dlaczego ona nie pójdzie do siatki? No ona teraz to robi, tylko ja wcale nie jestem pewien, czy to jej pomaga, czy to jej przeszkadza. Już tłumaczyłem dlaczego. Tak. To, wiesz, ta sprawa tego urozmaicania tenisa, ona tak bardzo często nie daje mi spokoju, bo widzę mecze, które na przykład Iga przegrywa i widać, że to jest taki w oczach można wyczytać coś na kształt, wiesz, wołania o pomoc. Nawet to graniczy trochę z bezradnością czasami, bo tych elementów brakuje. Ja też pamiętam, co deklarował belgijski trener doskonale, że on urozmaici tenis Igi, że wprowadzi nowe elementy. No to są niby słuszne założenia. To są słuszne założenia. Tylko jeżeli będziesz miał słuszne to założenia do kogoś, kto niekoniecznie takie koncepcje przyjmuje wewnętrznie, bo słuchać może każdy. Tylko pytanie, czy on to zrobi, prawda? Jak myślisz, ile razy Gaël Monfils usłyszał od swoich trenerów na początku kariery: przestań przebijać, przestań biegać w niekrążoność, biegnij do siatki. Ile razy? No, usłyszał setki, jak nie tysiące razy i co zrobił? do dzisiaj biega pod płotem. Dzisiaj biega pod płotem, do dzisiaj się bawi z rywalami, gra według jakiegoś swojego pomysłu, goni króliczka, prawda, bo to mu sprawia frajdę, publiczność się cieszy. Są różne filozofie podchodzenia do rywalizacji na korcie i to trzeba uwzględnić. Nie można mówić, że no tak, ale tak w podręczniku urozmaicimy. A lichowie czy urozmaicisz, a może popsujesz. Jeżeli zawodnikowi, który jest ukształtowany, zaczynasz coś zmieniać, to uważaj. Pamiętam, jak na koniec swojej kariery Magda Grzybowska, z którą kiedyś tam komentowałem, właśnie chyba Australię, i zeszło jakoś na sprawę serwisu. Magda miała paru trenerów i w pewnym momencie powiedziała mi: wiesz co, ja na koniec kariery, jak serwowałem, to ja już nie wiedziałam, czy mam serwować tak, jak mi, nie wiem, Zbyszek Górszczak jeszcze mówił w Nadwiślanie, czy jak ten Francuz, z którym pracowałem, czy może jak jakiś tam Włoch, no to tak wygląda, no po prostu mając dobre intencje można popsuć. Tak, ale widzisz, i tutaj zawsze wraca do mnie, jak o tym myślę, Rafael Nadal, jak potrafi zmodyfikować swój tenis. Wydaje się, i to nie jest tylko moja opinia, ale paru osób, które trochę lepiej ode mnie się znają na tym wszystkim,
że bez tych modyfikacji, bez dodatkowych elementów, z dnia na dzień będzie Idze coraz trudniej. I wiesz, zastanawia mnie jedna rzecz, bo Fiset już pracuje z Polką długi czas. Myśmy mu ponad rok temu dawali te takie przedziały czasowe na to, żeby było widać jego rękę, tak zwaną, prawda? Że on odcisnął swoje piętno, że takie uderzenie to jest jego pomysł i tak dalej. I teraz tak, to jest, tak jak powiedziałeś dobrze, to jest kwestia głowy i kogoś, kto porozmawia z Igą i przekona ją, że bez tych elementów to może być ciężka sprawa, żeby ogrywać te najlepsze na tę chwilę, Sabalenka i spółka, Rybaki na, prawda, bo w wielkiej czwórce Igi tutaj nie ma w tym turnieju. I jeszcze jest cała masa młodych, grających agresywnie, które będą tam deptać Idze po piętach i to może jest właśnie kwestia dotarcia do niej. I jeżeli na przykład ty chciałbyś mnie przekonać do pewnych elementów i byś usiadł ze mną, porozmawiał i mi wytłumaczył, że bez tego ja nie dam sobie rady, to gdzie jest najlepszy poligon? Nie trenowanie, bo o tym się mówi, że trzeba potrenować, zaraz o tym powiemy, bo sama Iga mówiła, nie ma czasu na treningi. W czasie sezonu tenisowego nie ma czasu na treningi, na nowe elementy. Jest okres między sezonem skończonym, a za moment nowym, tam trzeba coś robić. Ale akurat w przypadku Igi myślę, że bardzo dużo ona sama jako zawodniczka straciła, mając uwagi od trenera, czy trenując nowe elementy, nie wprowadzając tego w mecze, które wygrywała 6-0, 6-1, 6-1, 6-1, 6-2, 6-2, gdzie i tak było wiadomo, że dziewczyna, która stoi z drugiej strony siatki, już w szatni ten mecz przegrała, bo się boi, bo wie, że z Igą nie da rady. Dlaczego grała z uporem maniaka w ten sam sposób, czyli mocno, jeszcze mocniej, a można było nawet kosztem paru gemów, 2 gemów czy 3 przegranych gemów, trochę poeksperymentować, inaczej poserwować, pobiegać do siatki, w drugie tempo, w pierwsze tempo, popróbować slice'a. Przecież Wimbledon nawet, tam okej, ona nie grała z jakimiś wielkimi tuzami, ale w Wimbledonie zmuszona była, bo trawa wymusza pewne zachowania. To nie jest tak, że tam dziewczyny nagle wszystkie grają tak slice'a jak Steffi Graf kiedyś, albo Jana Nowotna, prawda? To nie, to nie jest ten kierunek. Natomiast mając te mecze i tak wygrane, eksperymentujesz, czy dorzucasz nowe elementy tutaj, a nie nagle cały świat ma pretensje do Igi, że ona nie gra woleja w meczu z Rybakiną, gdzie nie ma ani czasu, żeby się podrapać w nos, bo jest tak szybko, bo się ledwo można, wyrobić w pierwszym tempie grając. Tu myślę, że jest właśnie trener, czy Daria wspólnie, czy każdy z osobna, powinno przekonać Igę, czy mocniej, czy lżej, bo jeszcze różne są szkoły, żeby ona spróbowała, bo ja mam wrażenie, że to jest dziewczyna, która ktoś powiedział, może coś spróbujemy, ale nie był konsekwentny w swoich działaniach, bo tej dziewczynie, ona jest przygotowana na ciężką pracę, świetne podwaliny pod każdy rodzaj treningu są i teraz tylko to trzeba przełożyć. No przecież muszą analizować, przecież te porażki, ta seria przegranych z tymi zawodniczkami z topu, z tej czołowej dziesiątki, gdzieś trzeba szukać rozwiązania. Słuchaj, zaczynasz wątki dla mnie za trudne, dlatego że z jednej strony Iga Świątek przez częstotliwość pojawiania się na ekranie staje się nam wszystkim coraz bliższa i coraz więcej osób uważa, że się zna na grze w tenisa Igi Świątek i wie, co ona powinna zrobić. Jedni mówią zmienić trenera, inni mówią coś tam jeszcze, prawda? Wystarczy otworzyć w dowolnym miejscu jakąś tam stronę dyskusyjną i przeczytać sobie, jakie propozycje padają. Natomiast ja myślę, że niezależnie od tego, że ona się tak często pojawia, to my o niej wiemy de facto coraz mniej. Ona się nauczyła funkcjonować w tym świecie. Zauważyliśmy, że od pewnego czasu staje się coraz bardziej taka nastawiona, coraz więcej rzeczy ją denerwuje. O tak, w zeszłym roku bardzo często powtarzała, że jest zmęczona, co mnie nieodmiennie zastanawiało przy jej nadzwyczajnej sprawności, fizyczności. A słyszałem ciągle tłumaczenia, że właśnie, że zmęczona, że problem. Teraz przeszkadza jej pytanie dziennikarza, przeszkadza jej, że tam kamera gdzieś nagrywała. Fakt, każda z tych spraw na swój sposób
może nawet powinna mieć jakieś rozwiązanie, jakiś ciąg dalszy tam we władzach tenisowych. Zresztą z tego, co wiem, jakieś tam reakcje już chyba następują. Natomiast wcześniej niczego takiego myśmy nie zauważali. Jest parę osób w kraju zaledwie, które za nią ciągle jeżdżą po turniejach. Od nich nawet na antenie kanału Plus usłyszałem w zeszłym roku, że no, będzie cud, jak FISED dotrwa do końca roku. No dotrwał, pracuje dalej. Ja nie wiem, jak to wszystko wygląda, bo to trzeba by siedzieć tam w środku w tym teamie, przyglądać się temu na co dzień, być na treningach. No, tymczasem wiesz, na treningi dzisiaj jest z treningami, dzisiaj jest tak, że na co drugi cię nie wpuszczą nawet, więc no, my możemy rozmawiać o tym tylko, co widzimy, a tutaj widzimy próby, dużo nerwowości, inne, momentami zdecydowanie gorsze podejście, brak wyników z tymi najlepszymi. Tyle. No tak, zaczynają się buntować też te najlepsze tenisistki. Chodzi o kalendarz. Chodzi o kalendarz, o przesyt grania, o dużą ilość turniejów. Mam na myśli tutaj wypowiedź jedną z wielu IGI, że odpuści niektóre turnieje tysięczniki, bo one są długie, prawie 2 tygodnie, bo nie ma czasu na trenowanie i wdrażanie nowych właśnie rozwiązań. No i tu są zdania podzielone, bo tak jak powiedziałem wcześniej, akurat tysięczniki, no to jest coś, co grać warto, bo tam jest dużo punktów, tam jest ogromne zainteresowanie. Nie zawsze w tym kobiecym turze to zainteresowanie jest adekwatne do umiejętności tenisistek, bo wiemy, jak to działa. To jest niesamowita machina medialno-finansowa. I też pytanie, czy właśnie to jest dobry moment, żeby się w trakcie sezonu wycofać, stracić to ogranie kosztem właśnie prób uczenia się czegoś nowego albo trenowania czegoś nowego. I tu wrócę do tego, o czym mówiłem przed momentem. No przecież ona jest zawsze w takich turniejach w pierwszej fazie naprawdę na dużym plusie, bo gra z zawodniczkami, które ogrywa. I dlaczego nie grać tego tam? Wiesz co, jeżeli to ona wymyśliła, że jeżeli to jest jej indywidualny, prywatny pomysł, to okej, niech spróbuje. Mam nadzieję, że jest zorientowana w tym, że wycofując się na przykład z części turniejów, które są obowiązkowe, bo tysięczniki tam z jakimiś małymi wyjątkami są startami obowiązkowymi, ona po prostu rezygnuje z części pieniędzy, które w bonusach dostaje na koniec roku od WTA, koniec, kropka. Ma do tego prawo. No jeżeli ktoś mówi, zrobię coś tam, żeby powiedzmy, będę jeździł inaczej, żeby doskonalić swoją jazdę na jakimś tam placyku parkingowym, gdzie jest miejsce, poćwiczę manewry samochodem, dopiero potem pojadę na autostradę. Można, jeżeli ktoś sobie tak wyobraża zmianę, postęp, czemu nie? Niech próbuje. Ja myślę, słucham czasami wypowiedzi tych osób ze ścisłego kiedyś topu tenisowego i kobiecego i męskiego i ciągle słyszę, nic nie zastąpi treningu. Najlepszym treningiem są starty. On nie grał w turniejach, ale wobec tego będzie miał gorszą formę, bo jednak trzeba grać w turniejach, bo tutaj się najlepiej tę formę buduje. Nie wiem. Ilu zawodników, tyle No, metod. dokładnie. Tak jest. To. Zostawmy na chwilę Igę Świątek. Rybakina pokonała Polkę w ćwierćfinale w 2 setach. Potem grała półfinał z Pegulą. Pegula, jak wiemy, doskonale jest zawodniczką, która potrafi praktycznie każdej zawodniczce Szczególnie krwi napsuć. mocno uderzającej. Mocno uderzających, tak, bo ona jest niewysoka, bardzo dobrze Rewelacyjnie pracuje gra z nogami. kontry. Tak, to jest taki... Siłą rywalki wspaniale odbija. Dokładnie, to jest tak. I ma w przeciwieństwie do wielu, a może nawet do, ja wiem, 80%, to nie będzie błąd, ma tę przewagę, że z powietrza gra genialnie, dlatego że fenomenalną jest deblistką. Tak czy inaczej, jeżeli mowa o tym słynnym planie B, czy nawet C, to zawsze Pegula może jakiegoś asa z rękawa wyciągnąć i przesunąć się w przód i tam szukać swoich szans, jak już nie ma czym. No tylko, że akurat w meczu z Rybakiną, czy z przodu, czy z tyłu, no to wiemy, jak to się skończyło, ale też trzeba powiedzieć, że
nie odpuściła, nie spasowała, bo Pegulę znamy doskonale. Jest to zawodniczka, która jak dostaje w pierwszej części meczu łomot, to potrafi machnąć ręką i powiedzieć, dobra, no to następnym razem spróbuję, a tu walczyła do ostatniej piłki jak lwica. Pegula w pewnym momencie, wiesz, przekroczyła ten próg swojej niemożności w turniejach wielkoszlemowych. Jak pamiętamy, była w finale US Open nawet. To był dla niej taki historyczny moment. Tutaj jak wychodziła grać z Rybakiną, to no, gdybym się bawił w zakłady, czego nie robię, bo nawet się specjalnie na tym nie znam, miałem ciebie kiedyś zapytać przy okazji, jak się obstawia te mecze tenisowe, bo autentycznie nie wiem. Natomiast gdybym się w to bawił, to niewykluczone, żebym postawił na zwycięstwo Peguli, dlatego że w moim rozumieniu gry w tenisa Amerykanka potrafi rewelacyjnie wykorzystywać siłę uderzeń przeciwniczek, nienawidzi z nią grać Sabalenka. Różnica między Sabalentką a Rybakiną jest taka, że jednak Sabalenka chyba gra w sposób bardziej sygnalizowany i Pegula łatwiej jest w stanie przewidzieć. U Rybakiny niby prościej, ale technika uderzenia troszeczkę inna. Rybakina mi zresztą w ogóle zawsze przypomina na korcie młodą Dinarę Safinę. To jest ta budowa fizyczna, ta sylwetka, ta technika, to czyste uderzanie piłki. Z tym, że Safina grała odrobinę wyższą parabolą, bo tam było trochę więcej rotacji ze względu na chwyty. Trochę ten tak. tenis był po prostu wolniejszy. To na było pewno. ileś tam lat temu. Natomiast no, stało się jak się stało. Okazuje się, że od dłuższego czasu tą główną siłą napędową kobietego turu jest jednak nie Sabalenka, która jest liderką, ale właśnie Rybakina. No, pokonała tę i jedynkę i dwójkę w turnieju wielkoszlemowym. Zagrała wczoraj, bardzo dobry mecz finałowy. Ja zawsze ze strachem siadam do oglądania takich spotkań dwóch mocno bijących tenisistek, bo się boję, żeby to nie było 70-90 w niewymuszonych błędach. Na szczęście nie. To był bardzo dobry mecz. Dobrze się to oglądało. No i taki powrót do sytuacji sprzed 3 lat, gdzie pisano i mówiono, że taki tenis pisany cyrylicą, bo jedna urodzona w Moskwie, druga w Mińsku. No, takie towarzystwo, oczywiście one są obie już obywatelkami świata, więc one tam średnio mają coś wspólnego z tymi miejscami, z których wyszły. Ale to było dobre dosyć winowisko. Tak, bo Sabalenka szła przez turniej bez straty seta. Tak dziwnie zabrzmi, ale potopowa taka zajadła Rosjanka, która już Rosjanką nomen omen nie jest, bo reprezentuje Austrię. Swoją drogą. Austriaczka z holenderskim narzeczonym. Tak, i trwa eksodus tych rosyjskich tenisistek. A to w lewo, a to w prawo. Natomiast właśnie ten mecz z tą Potapową, 2 tie-breaki. Potapową znam od maleńkości, odkąd miała 11 lat, ją widziałem pierwszy raz. I ona, wiesz co, kulą się nie kłania. A jak ma dobry dzień, to może właśnie być bardzo blisko grania Sabalenki numer 1, a jak ma zły dzień, to po meczu z Igą wsiada na rower i jedzie na tym rowerze. Też Gema nie potrafi wygrać. Słuchaj, a propos rosyjskich tenisistek, pewnie nie zaglądałeś do drabinek juniorskich, a ja zajrzałem i złapałem się za głowę, dlatego że dawno nie widziałem tylu rosyjskich nazwisk i u chłopaków, i u dziewczyn. I tak nawet pomyślałem, rany Boga, czy to są mistrzostwa Rosji na wyjeździe w Melbourne? No, sytuacja za naszą wschodnią granicą ma swoje reperkusje również i w tenisie. No na pewno. Tak samo jak coraz więcej, o tym chyba też rozmawialiśmy gdzieś po drodze w trakcie turnieju, Czesi, młode Czeszki, bo szturmowały w eliminacjach. Kowaczkowe Debla wygrały. Jedna 15 lat, druga chyba 17. No, były w pewnym momencie takie momenty słabsze, ale rzeczywiście i Rosjanie, i Czesi się za chwilę mogą odbić. Doszliśmy po cichu tak do finału kobiecego. Statystyki nie kłamią. Tutaj Karol ma absolutnie rację, bo sam mecz miał dramaturgię. Siła ognia potężna, absolutnie 2 najlepiej grające w tej chwili na świecie. To nie ma co dyskutować z tym, bo to jest tak troszkę
po takim stwierdzeniu ktoś powie, no tak, ale ona wcześniej z nią wygrała. Nie, nie. W tenisie jest tak akurat, że możesz mieć nawet większy lub mniejszy ranking. Jeżeli wygrywasz w tym momencie, to jest tak trochę jak z finałem biegu 100 metrów na Igrzyskach Olimpijskich. No to co z tego, że ktoś ma rekord świata, akurat nie miał dnia, pobiegł facet nie wiadomo skąd i jest mistrzem olimpijskim. Tak samo w tenisie. Jesteś tak dobry jak twój ostatni dzień, a na chwilę obecną siła ognia, fizyczność tych dwóch, Rybakin i Sabalenki, to gwarantuje zawsze wielkie batalie. I powiem szczerze, że jak 3-0 zobaczyłem w trzecim dla Sabalenki, No. mina jej się zmieniła po tym drugim secie. Tam ona dostała, zresztą to samo działo się po drugiej stronie siatki, bo do niego za chwilę wrócimy. Już wiesz, o kim mówię, ale jeszcze nie na głos. Natomiast Sabalenka też dostała taką trochę reprybendę, coś wiedzieli, jak jej tam, wiesz, ostrogą lekko dziabnąć. I jak uciekła na 3-0, to mówię, już się nie da dogonić. Nie da Zresztą się odkręcić Rybakina tego, miała tak. zresztą taką minę. Jak Djokovic jak- dzisiaj po przegraniu drugiego seta. Dokładnie tak. Miała trochę nos na kwintę zwieszony. Zresztą Rybakiny nie sposób nie lubić. Czy ona się denerwuje, czy ona się cieszy, no to jest w ogóle takie wielkie dziecko, takie grające w tenisa, oczywiście w dobrym znaczeniu tego słowa. Zawsze, Karol to może potwierdzić Państwu zaraz, mówiłem o niej, morderca o twarzy dziecka, Ole Gunnar Solskjaer, ten, który grał przed laty w Manchesterze United, no wyglądał naprawdę jakby miał 14 lat, jeszcze te kręcone włosy, z taką twarzą niewiniątka i ta Rybakina z taką twarzą wbija te kolejne tenisowe gwoździe, niszczy kolejne zawodniczki. I tu jak Sabalenka odskoczyła na 3-0, pomyślałem, chyba jednak tak trochę dominuje już mentalnie, już pokazuje tą swoją klasę, bo ona jest na korcie taka wyniosła, dominująca i jak tak spojrzała na nią z drugiej strony Rybakina, to nawet mogła się poczuć taka lekko speszona, bo już na tych torach do zwycięstwa Sabalenka była. I wtedy wchodzi, kurtyna opada i wchodzi do akcji kto? Stefano właśnie, Wułkow, no tak. właśnie. No, dla mnie Stefano Wułkow jest jednym ze zwycięzców tego kobiecego finału. Była bardzo długo tocząca się historia jego zawieszenia, z poważnych bardzo zarzutów. Przeciwko temu wszystkiemu chodziło o zachowania wobec trenera, wobec zawodniczki. Wułkow jest gadułą, on tych podpowiedzi ewidentnie udziela za dużo i wiele osób sądzi, że to gadanie jest niepotrzebne. Natomiast o paradoksie Rybakinie to gadanie trenera odpowiada. Ona przy wszystkich tych cechach, o których wspomniałeś, takiej twarzy małej dziewczynki, potrzebuje widocznie kogoś, kto nią tam czasami potrząśnie i Wułkow w tym finale właśnie nią potrząsnął. W momencie, jak ona przyszła i mu mówiła, że ona już nie ma kondycji, że siły nie ma i ona już nie może, energii brakuje. No i on jej tam wtedy tupnął nogą i od tego momentu Rybakina zaczęła dominować na korcie i wygrała mecz i finał. Więc jeżeli ktoś będzie mówił, że te relacje są nie takie, to tu masz kolejny przykład, że właściwie nie powinny media, działacze wtrącać za bardzo nosa do tych spraw, jakie się toczą pomiędzy zawodnikami a trenerami, czy to dotyczy rozgrywek męskich, czy kobiecych. To jeden diabeł. Bo tam zawsze będą gdzieś jakieś relacje, a tutaj pieniądze, tutaj sprawy damsko-męskie, tam jeszcze coś innego, no takie jest życie, no i grają dorośli ludzie, zostawmy ich w spokoju, patrzmy Oczywiście, na to, jak tak. grają w tenisa. Tym bardziej, że to nie była sytuacja, gdzie, a pewnie my nie do końca o wszystkim wiemy, ale zupełnie inny byłby odbiór tego wszystkiego, co z Rybakiną i z Wułkowem związanego jest, gdyby sama zawodniczka poczuła się zagrożona i to ona gdzieś poszła i powiedziała, słuchajcie, ja Ale już... ona go broniła cały czas. Ona wręcz odwrotnie właśnie, ona stanęła... I mało tego, jak się pojawili ci inni trenerzy, to Rybakina wyglądała na korcie jak 7 nieszczęść. Dokładnie tak. Przegrywała mecze takie, że to po prostu nie do uwierzenia, jakie ona porażki ponosiła albo prawie przegrywała. No. Różne określenia właśnie na ten cały układ, jak syndrom sztokholmski i temu podobne, ale są zawodnicy, którzy stworzeni są do słuchania z pokorą. I jedną z takich zawodniczek właśnie jest Rybakina.
na drugim końcu skali można na przykład dla przykładu postawić naszą Igę Świątek, która no nie jest grzeczną dziewczynką i bardzo często ta interakcja między boksem, mówię boksem, nie tylko trenerem, bo tam jest tego sporo, no nie wygląda tak, że te odpowiedzi nadają się do druku, bo są mocno nieparlamentarne, taki charakter i tyle. A Rybakina jest właśnie taką dziewczyną, która stoi, kiwa głową i to, wiesz, to są też takie, które kiwają głową, ale i tak robią swoje. No tak, Dla tak. świętego spokoju kiwa tą głową, bo Tak. mówi dobrze, tamten wychodzi ze skóry, podpowiada, a Rybakina kiwa głową, ale ona to robi, bo właśnie to, że zmienił się tenis też na płaszczyźnie tych informacji między trenerami a zawodnikami, że Interakcja, jak się ładnie że my mówi. możemy słuchać i też możemy sobie analizować, zrobi to, czy nie zrobi tego. Pójdzie tym tropem, czy pójdzie po swojemu, czy przegra na własne To życzenie, tak, czy ale nie. nie należy w to wkraczać za głęboko, nie należy, wiesz, lansować pewnych opinii przesadnie, a to się niestety czasami dzieje i tyle. No, taki morał powinien płynąć z tych historii, o których opowiadamy. Tak, bo ten morał jeszcze jedno zdanie, dwa można do niego dorzucić, że każdy team działa po swojemu. Jednej pomaga taka reakcja trenera, inna jest przyzwyczajona, że bardzo często jak u Nowaka Dżokowicza, on mówi sam, team siedzi cicho, bo się boją odezwać. Takie sytuacje mieliśmy, ale akurat w przypadku Rybakiny ona jest wygrana i to podwójnie, wydaje mi się. I jak spojrzymy na ranking, który będzie obowiązywał od poniedziałku, Rybakina jest znowu trzecia, zmniejszyła i to bardzo mocno przewagę, jaką nad nią miała Iga Świątek. Tam jest dalej bardzo dużo przewaga między z kolei Igą a Sabalenką, więc tu się troszkę robi niebezpiecznie, jak ja jeszcze słyszę, że Iga chce Odpuścić tysiączki. jakieś turnieje, to będzie strata Tak. punktów, to będzie znowu, to za chwilę znowu ci fani szaleni Igi będą się martwić, co się takiego stało i dlaczego. No, trzeba z tym wszystkim uważać. Cykl turniejów WTA, ATP zresztą też, to jest taki niekończący się, taka niekończąca się karuzela startów trwająca od stycznia do listopada i nie ma innego rozwiązania, jak jednak w tym wszystkim uczestniczyć, jak jednak pilnować tych punktacji, jeżeli ktoś czuje się na siłach, jeżeli jest w stanie oczywiście, bo nie ulega żadnej wątpliwości, przynajmniej dla mnie, że tak wyczerpujące stają się obciążenia, jakie sobie narzucili grający. Wiesz, mało osób zdaje sobie sprawę, że jeszcze parę lat temu w takim turnieju jak Australian Open, imprezie męskiej, mija 50 lat od zwycięstwa Marka Edmondsona. W tym turnieju grało tylko 64 tenisistów, nie 128, a pań grało jeszcze mniej. Jak się cofniemy o parę lat, to łatwo znajdziemy turnieje, w których było, nie wiem, 32 tenisistki, albo 16, albo 24. Można się za głowę złapać, jak przybyło dobrze grających zawodniczek. Przecież całkiem niedawno dopiero eliminacje do turniejów pań zaczęto organizować na 128 grających. Tego nie było wcześniej. Dlaczego? No bo po prostu nie było chętnych. tylu No grających. Tak, no tak. Dzisiaj Więc- 256 też by Więc znalazł tutaj chętnych. to wszystko rośnie i rośnie i rośnie, rosną pule nagród, ta fascynacja staje się większa, ale też obciążenia robią się coraz większe. Wszyscy grają tak samo. Martina Nawratilowa i Chris Evert przechodziły 3 pierwsze rundy, za przeproszeniem dłubiąc w nosie, bo nie bardzo miały z kim grać, a dzisiaj od pierwszej rundy możesz w każdej chwili odpaść. Wychodzą dziewczyny jakieś kompletnie nieznane i grają tak, że patrzysz i nie możesz nie wiesz. wierzyć, skąd ona się wzięła. Dwa pytania mamy od widzów, bo tak kończąc temat pań, one jak najbardziej są na miejscu. To wszystko związane z wydarzeniami w Melbourne. Sabalenka 4-4, bilans finałów wielkoszlemowych. Czy jakiś kompleksik się nie pojawia? Czy takie zbyt duże obciążenia, oczekiwania? Bo rzeczywiście, no przynajmniej z tych 4, które przegrała, myślę 2 były w teorii, chociaż nie do przegrania. I ten bilans nie powinien być 4-4, tylko 6-2. Słuchaj, Sabalenka jest wyjątkowo postacią, która w moim rozumieniu
tej dyscypliny potrafi przegrać sama ze sobą. Dwie jej porażki, Coco Gauff, i ta nowojorska, i ta paryska, to są nie tyle wygrane Amerykanki, co w dużej mierze przegrane Białorusinki. My mamy takie no, troszeczkę nasycone polityką i sytuacją, jaka jest na wschodzie, spojrzenie na starty Sabalenki, a ona jest taką osobą, która, mam wrażenie, już jest po zupełnie innej stronie barykady. Ja pamiętam w internecie takie obrazki, jak ten zakichany białoruski prezydent szklanką wódki się częstował z prezesem Białoruskiej Federacji Tenisowej. Mówi, no to za arynę tam łubudu, kolejne 200 gramów gorzały. O, 250. Bo jak No to szklanka, 250 niech tak, ci będzie. tak. Natomiast ja myślę, że od dłuższego już czasu Sabalenka ma to bardzo, bardzo gdzieś daleko za głową. Ona jest w zupełnie innym miejscu. To jest taki typ osoby troszkę wulgarnej, trochę takiej rozkojarzonej emocjonalnie. Startowała, ona bardzo długo dochodziła do momentu, żeby się w ogóle w wielkoszlemowych finałach znaleźć. Poza przegranymi finałami to można by u niej policzyć, ile razy ona powinna być w tych finałach, a się tam nie znalazła, bo gdzieś się potknęła, walczyła z tym swoim serwisem. Ona mnóstwo spraw po drodze uporządkowała. Dzisiaj już jest groźna, niebezpieczna, tylko Sabalenka prawdopodobnie będzie teraz przerabiała coś, co przerobiła Iga, jak doszła do pozycji numer 1, że za plecami jest konkurencja, te kobiety się uczą, Tak. robią postępy, zaczynają wyciągać wnioski, trenerzy obserwują, szukają pomysłu, jak pokonać rywalkę. To się zaczęło pojawiać. Zobaczcie, Sabalenka wczoraj przegrała ten mecz i ona tak specjalnie nie eksplodowała ani na korcie, ani nie widziałeś żadnych obrazków. Z szatnia w przeszłości to bywało Różnie, tak. różnie w jej wykonaniu, więc ona to w miarę spokojnie zniosła. Myślę, że ona staje się jakby taka coraz bardziej dojrzalsza emocjonalnie, co nie zmienia faktu, że no wiele razy wypuszcza z ręki te różne dobre okazje. Przy takiej dyspozycji Rybakiny, może w niedalekiej przyszłości również i Igi, tak nie będzie, oby. No, może ma świadomość tego, że jeszcze wiele finałów przed nią i ten bilans będzie pozytywny. Tak czy inaczej, gdzieś tam po cichu na pewno żałuje, że to jest w tej chwili na remis. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. Jak na wygranie tak wielkiej imprezy, to powiem ci szczerze, że radość. No tak, Radość tak, Rybakiny. Powiem ci, ja się tak ucieszyłem jak Rybakina po wygraniu Wielkiego Szlema, jak trafiłem trójkę w Totka. Tylko, że trafienie trójki to jest... Ale ona tak samo zareagowała, jak wygrała Wimbledon Tak. po raz pierwszy, Nie, więc to jest niesamowite. To jest taki jej charakter, no taka dziewczyna. Nawet pamiętasz, taki był obrazek, ona już wyściskała się dość oszczędnie ze swoim boksem i już w stronę ławeczki, a jeszcze jej ktoś rzucił chyba z boksu uwagę, że jest prezydent Federacji Kazachskiej. On tam do niej pomachał i ona tak już chciała biec, popatrzyła na niego, pomachała mu, on mówi, nie, w porządku, nie musi się tu wspinać. Tak, ale jednak... Jest daleka od takich emocjonalnych wybuchów. Jest taką bardzo, bardzo naturalną, młodą kobietą, kompletnie jakby trochę niepasującą wizerunkiem do różnych tych takich rozwichrzonych postaci, które mamy z tenisowymi rakietami, ani tatuaży nie ma, ani 5 złotych łańcuchów i tak dalej, i tak dalej. To jest taka zupełnie inna osoba. To właśnie a propos tych łańcuchów, to zmiana imidżu Sabalenki, bo ona podpisała fajny, duży kontrakt reklamowy, od razu pojawiła się biżuteria i całkiem nieźle to wyglądało. Nawet miałem wrażenie, żartem pół serio, że trochę za ciężko jej było i to miało wpływ na granie. Skojarzenie też takie, wątek lekko dowcipny. Co by było, gdyby takie wyniki
ze swoją aparycją, fizjonomią i właśnie uwielbieniem przez media społecznościowe odnosiła, jak odnosi Rybaki na Raducanu. Przecież ta dziewczyna by, No tak. do niej stałaby kolejka 145 menedżerów, 250 000 firm z każdej branży by czekało, a Rybakina, zobacz, ja jestem ciekaw teraz, Słuchaj, bo, czy ona się dobrze potrafi sprzedać. O Raducanu rozmawialiśmy wiele razy. Dla mnie jest to jedna z największych zagadek profesjonalnego tenisa ostatnich lat. Właśnie Raducanu i Leila Fernandez. Do dzisiaj słowo honoru daję. Nie mam pojęcia, co się stało wtedy w tym Nowym Jorku, że taka dwójka była w finale, bo przez tyle lat nie potwierdzić takich wyników, to jest zdumiewające. Natomiast jeszcze jedną rzecz powiem o Sabalence. Ilekroć na nią patrzę, to mnie się przypomina ta przysłowiowa polska jagna, która na orzechach siadała z wiadomym skutkiem. Ona jest takim rubasznym kobiecym typem. Taka osoba. No. A przypomnę ci, że Sabalenka to twoja ulubiona tenisistka. Czy będziesz chciał, czy nie, to z tą Sabalenką jesteś związany do grobowej dechy. Jakbym był złośliwy, to bym powiedział, że ty akurat byłeś po drugiej stronie drutu. Byłem, tak, jestem świadkiem, niczego się nie wypieram. Natomiast tak, dobra wiadomość dla nas, dla Państwa. Mamy rekord, jeżeli chodzi o widzów na żywo, 600 przekroczone, już dawno. Więc to jest akurat dobra wiadomość. Państwu przypominam, suby, łapki, komentarze. Do pytań przejdziemy. Tych pytań, dużo jest dyskusji wokół Sabalenki i Rybakiny, ale też bardzo często tutaj nasi widzowie sugerują, że trzeba się bać. Ja się zgadzam z tą tezą, z takim, tu niektórzy stanowczo takie tezy stawiają, że trzeba się bać Rybakiny, bo to przyszły numer 1. Niewykluczone. Tak. To jest bardzo prawdopodobne. Jeżeli ten model kooperacji będzie dobrze funkcjonował, jeżeli tam nie nastąpią jakieś nowe zgrzyty, bo ten Chorwat potrafi być nieznośny. No on akurat tutaj bardzo dobrze zadziałał i to wszystko, co mówił, było dość trafne. Natomiast skądinąd wiadomo, że nie zawsze tak jest i taki trener przesadnie rozgadany, to nawet ta spokojna się zdenerwuje. Ale może jest tak, wiesz, że on też Dojrzał. przemyślał sprawę, trochę dojrzał. Widać, że gdzieś taką Refleksję miał. płaszczyznę mają wspólną. On parę refleksji też, wspólny język znajdują. I jedna rzecz, która może pomóc, tak mnie się wydaje na chwilę obecną Rybakinie, żeby rzeczywiście na ten tron w WTA zawędrować, jest to, że jakoś nie słyszy się o jej problemach zdrowotnych. Ona gra w tenisa bardzo czysto, nauczyła się świetnie wykorzystywać fizjonomię, więc swoje warunki fizyczne. Niektóre źródła 183, ale niektóre 184, jestem za tym drugim. To są wartości fenomenalne, bo pamiętasz czasy Szarapowej blisko 190, Davenport też 188, ale tam co chwila wyskakiwały jakieś problemy zdrowotne. Natomiast I z bieganiem był problem. Ona się rewelacyjnie porusza, jak dokładnie na wzrost tak. i no jednak ona jest takiej solidnej budowy. Ale wiesz, co jest jeszcze ważne? Pozwala Rybakinie grać na ten pełen regulator i jedna rzecz. Bardzo umiejętne i świadome wybieranie sposobu Aha, ty grania. mówisz o Rybakinie Ja mówię teraz. o Rybakinie, teraz tak. Rybakina już od mniej więcej roku pokazuje jedną rzecz. Duża ekonomia gry, bo pozwalają jej na to warunki fizyczne, świetny serwis i forehand, nie nadużywa mocy, wbrew pozorom, bo gra bardzo taki wyważony tenis, da wielu nieosiągalne prędkości, to w ogóle nie ma dyskusji. I to jest dziewczyna, która kiedyś, jeszcze pamiętam 2-3 lata temu, próbowała pokazać całemu światu, że ona będzie biegać, że ona będzie walczyć. Dzisiaj nie. Dzisiaj widać po Rybakinie, że jak jest za daleko, grozi kontuzją. Większa ekonomia Nie poruszania. pobiegnie, Ja w pierwszej oczywiście. chwili myślałem, że ty mówisz o Sabalence, bo Rybakina takiej masy nie ma i Rybakina biega po korcie w sposób taki przemyślany. To znaczy, tak jak powiedziałeś, umie się wycofać, nie do wszystkiego biegnie. Ja sobie myślę czasami, że większym problemem jest to, że nie ma za wielu zawodniczek, które potrafią przetrzymać pierwsze 2 uderzenia Rybakiny. No Bo tak. gdyby były takie tenisistki, teoretycznie powinna być taką osobą Iga.
przetrzymać 2 pierwsze uderzenia i zmusić ją do biegania. I wtedy rybakina już jest łatwiejszym celem. Tak, To już inaczej wygląda. no widzisz, zmusiłeś mnie do tego, żeby jeszcze jak ten przysłowiowy bumerang wrócić do tej igi. O to przetrzymanie chodzi. Ma możliwości, żeby ją przetrzymać. Tylko pytanie, dlaczego stara się momentami przebić siłowo rybakinę, co jest w ogóle niewykonalne na dzień dzisiejszy. I to jest ten No tu się pies zaczyna, pogrzebany. tu się zaczyna najczęściej problem, no, że ona chce za szybko. Wiesz, Iga się prawdopodobnie sama przyzwyczaiła do tego przez długi czas, czuła, że gra najmocniej na świecie. Potem to nagle jej się pojawiła konkurencja, jedna, druga, trzecia. Okazywało się, że grają od niej mocniej, a ponieważ za często wchodziła w schematy gry, jeżeli zawodniczka uderza 3., 4., 5. raz w wymianie po krosie forehandowym, bo to jest ten ulubiony kierunek, a ta po drugiej stronie za 6. razem trzepnie jeszcze mocniej, to ona nie wie, co ona ma zrobić. No tak. I tu się zaczynają kłopoty. Fakt, prędkości rzeczywiście nieprawdopodobne. Tu dobrze nasi widzowie zauważają, że jak rozwijają te swoje optymalne prędkości i Anisimowa, Tu jeszcze jest Anisimowa. o której trochę nam dzisiaj się nie zeszło. Anisimowa, Rybakina Musielibyśmy tutaj chyba do wieczora siedzieć, żeby wszystko omówić. I Sabalenka, to właśnie też dochodzi do głosu niestety ten chwyt, który no, nie pomaga. Nie pomaga, wręcz nawet czasami przeszkadza, bo stąd bardzo dużo takich nieczystych zagrań. No widać, że nasza publika jest edukowana w tenisie i wiedzą, o czym piszą. To dobrze, bo to jest akurat nie zawsze te kąciki czatowe to nadają się ani do przytaczania, ani do jakiejkolwiek dyskusji. Oddychamy trochę głęboko teraz, bo bierzemy na tapetę męski finał. Męski finał, jak wiadomo. Powiedz sam, z ręką na sercu, jak zobaczyłeś marszrutę mniej więcej na poziomie ćwierćfinału i ktoś ci zadał pytanie, czy dla Nowaka jest wykonalne ogranie numeru 2, a potem numeru 1 i zdobycie 25. korony, pierwsza myśl moja, nie ma szans. No wiesz, gdyby mi ktoś postawił takie pytanie na początku turnieju, gdyby ktoś powiedział, postaw pieniądze, że Nowak szybko odpadnie, to postawiłbym bardzo duże kwoty, bo nic, prawdę mówiąc, nie wskazywało na to przez ostatnie 2 lata poza finałem olimpijskim, że on jeszcze może w tym gronie tych 2 kozaków, Włocha i Hiszpana, zaistnieć. No a tutaj nagle pierwsze zaskoczenie to były 2 półfinały, które były jakimś szokiem na tle takiego turnieju poukładanego, w którym w zasadzie nic się nie działo, w którym wszystko szło gładko, szybko i bez jakichś tam przesadnych dramaturgii. Zafundowali panowie publiczności no po prostu absolutny horror, bo pierwszy mecz szaleństwo czasowe, 3. najdłuższy mecz w historii turnieju, nieprawdopodobna dramaturgia. Opowiadałem ci, bo to wyśledziłem już po meczu w internecie, ta scenka, kiedy zakulał Alcaraz, szedł do siatki i zrobił taki ruch, Zwieriewowi się wydawało, że on idzie mu podać rękę. W kadrze, który jest udostępniony, widać wyraźnie, że Zwieriew już jest gotowy podać rękę. Już się witał z gąską. Już się wita z gąską i prawdopodobnie to był początek końca Zwieriewa w tym meczu. Od tego się zaczęły między innymi nieszczęścia Niemca, bo Alcaraz wziął przerwę, potem była dyskusja, czy to są skurcze, czy kontuzja, Tak. a potem się zaczął nowy rozdział. Wcześniej było dość dużo takiego naprawdę dobrej gry w tenisa. Potem mieliśmy taki tenis, w którym było mało tenisa, odbijanie z jednej nogi, z jednego uderzenia i tak ciężko było w ogóle się do tego w jakikolwiek sposób odnieść, poza tym, że było dramatycznie, że było długo. Tak. To tak szczerze mówiąc nie bardzo było na czym oko zawiesić. Skończyło się sensacyjnie, bo już któryś raz w karierze Zwieriew, będąc krok od szczęścia, jednak przegrał spotkanie i otworzył drogę Tak. Alcarazowi do finału. W drugim półfinale znowu można było postawić wszystkie pieniądze, że Włoch, który zawsze
od 3 bodaj lat, czy 2,5 radził sobie z Dżokowicem, poradzi sobie po raz kolejny, ale nagle tam jakaś skaza w tym tenisie Włocha się pojawiła. Po spotkaniu widziałem scenkę, chyba pierwszy raz coś takiego widziałem, jak Darren Cahill miał prawie łzy w oczach, siedział i jakby nie mógł uwierzyć w to, co się stało. Jakim cudem Jakim cudem on tego nie wygrał? on tak. tego nie wygrał, a nie wygrał. Nie wygrał, Więc tak. wyczyn, jakiego dokonał Dżokowicz, zwłaszcza w tym półfinale, był nieprawdopodobny. I teraz pytaniem przed dzisiejszym finałem było, czy on jest w stanie to powtórzyć. Wszystkie znaki na niebie i ziemi, wszystkie statystyki, prognozy, przewidywania, dane biograficzne obu graczy mówiły, no nie, no, zwariowaliście, no niemożliwe, no przecież tu jest 1,5 pokolenia różnicy pomiędzy nimi, nie jedno pokolenie, 1,5. Tak. No a zaczyna się mecz i Dżokowicz wygrywa pierwszego seta. I to jak? I to jak I wygrywa? gra tak. tak, że no klękajcie narody. Potem troszeczkę, tak minuta po minucie powietrze uchodzi. No skończyło jak się skończyło. Do samego końca ja uważam, że było napięcie. Ja nigdy nie byłem przesadnym fanem Nowaka Dżokowicza. Mnie różne jego rzeczy drażniły. Ja im starszy i dłużej patrzyłem na jego występy, tym bardziej doceniałem jego umiejętność koncentrowania się, jego umiejętność wyborów taktycznych. No jest to geniusz rozgrywania meczów na punkty, wykorzystywania wszystkich sytuacji, wszystkich przeciwności na korcie. No ale i w finale na koniec i tego zabrakło. No tak, a propos jeszcze meczu Alcaraza ze Zwieriewem, trenerzy zawsze mówią, jak jest jakaś kontuzja, coś się tam pojawią, problemy, nie patrz, nie analizuj, nie przetwarzaj tego w głowie, bo ta myśl, jak dojdzie do zawodnika, że masz rannego przeciwnika i teoretycznie mecz wygrany, to może spowodować dużo Tak, większe tak. kłopoty niż taka gra konsekwentna bez brania tego pod uwagę, bo tak jak powiedziałeś, intensywność meczu numer 1, czyli Alcaraza ze Zwieriewem, była na tle meczu Sinnera z Dżokowiczem słabiutka. To Tylko trzeba tam przyznać. było nierówno, bo tam było na początku bardzo dobry poziom, intensywność, potem było jakieś takie dziwadło, No takie tak. granie na strzał, na jedno Mhm. odbicie. W ogóle nie biegali do niektórych piłek, stali obaj, bo to nie jeden, tylko Tak. obaj stali, więc tak no, ciężko było przewidzieć, jak to się może skończyć. No i jeszcze do tego te mocno przekroczone, no prawie 5,5 godziny na Tak. korcie, no na miłość boską, no to jest potwornie dużo. To jest potwornie dużo, to już nawet nie chodzi o to, że grasz mecz, ale samo stanie na korcie, to może człowieka zamordować. Szkoda trochę, że Dżokowicz, okej, ja wiem, no, lata lecą i to jest tak, że on praktycznie z każdym tygodniem ma coraz ciężej, to już nie z każdym rokiem, ale tu każdy tydzień, każdy turniej to się liczy. Trochę dzisiaj dla mnie zabrakło takiego ognia, takiej determinacji i walki, bo ja tego po drugim secie nie widziałem. Pierwszy koncertowy. Alcaraz jak stał jak wryty Dziwnie, momentami, dziwnie nie grał, wiedział tak. co się dzieje. Przypuszczał pewnie, że to nie tak się szybko ułożył i to, czego zabrakło właśnie już od pierwszego gema, drugiego seta dla mnie, to tej determinacji, tej zajadłości, tej walki, którą mieliśmy w finale Igrzysk w Paryżu. Właśnie, gdzie tam Dżokowicz postanowił, padnę na korcie, zniosą mnie na Tylko nosa, Leszek, ale wygram. to było 2 lata temu. No o tym mówię I tutaj właśnie, ten tak. ojczulek czas, Tak. ten zegar zabierający jakże cenną energię, działa na niekorzyść tak, Dżokowicza, tak. a na korzyść Alcaraza. I Może, Karol, może gdyby to była taka sama formuła, co wiadomo nigdy nie będzie miało miejsca, a może nie wiadomo, bo różnie bywa z władzami tenisowymi, gdyby ta formuła do 2 setów była, tak jak w tym Paryżu właśnie, bo on tam, pamiętasz, bo komentowaliśmy ten mecz, a o nim się mówiło przez następne pół roku. Te 2 tiebreaki, bo tak się zakończył ten mecz, obaj mieliśmy to samo zdanie po meczu, że gdyby nie zakończył w 2 Dżokowicz, to w trzecim już by padł, mówiąc kolokwialnie, na tym korcie i nie byłoby co zbierać. I może dlatego, że jak wygrał tego pierwszego seta i jak poczuł na rakiecie, że nie pęka Alcaraz, że piłki zaczynają coraz szybciej krążyć, jak ta myśl do niego doszła, że to jeszcze 2 sety trzeba dorzucić, ja nie wiem, czy to taki gwóźdź do trumny nie był, bo naprawdę pierwszy set,
pierwszy set, nic więcej, nic mniej, no to mamy taką lekcję tenisa. I jakbyśmy nie wiedzieli, że tam jest 38-latek, to byśmy powiedzieli, no Djokovic w szczycie formy daje lekcję On w może maju, trochę w mocznemu od maju siebie. 39 kończy, To, więc to jest to w ogóle nieprawdopodobne. pokazywali nam Kena Roswalla, prawda? On tam jeszcze większa była różnica wieku między nim a Connorsem, jak tam przed lata ustanawiali rekord różnicy wieku pomiędzy dwoma uczestnikami finału. Tutaj w Melbourne po raz pierwszy było tak dużo, więc to też samo to było wydarzeniem takim no, zwracającym uwagę. Tak strasznie było dużo paradoksalnych różnych sytuacji, nawet i wypowiedzi wokół tego finału. Pamiętam bardzo dobrze, co mówił Mats Wilander po meczu Alcaraza w półfinale. Zarzekał się, a mówił nie byle kto, tylko facet, który tam w tym Melbourne wygrywał i wie, co to jest grać na kortach twardych, mówił, on się nie zregeneruje, będzie mu bardzo ciężko po takich 5,5 godzinach grania podnieść się i jakby nigdy nic zagrać finał. No jak widać było, zregenerował się. Mnie tam się kołatał po głowie Nadal, który, prawda, 5 setów zagrał z Verdasco, jak pierwszy raz sięgał po tytuł, a potem w 5 ograł Federera. No, tylko że tam chyba byli reprezentanci trochę innej generacji. Taka, Ale powiem ci, a nie do końca się z tobą Nie? zgodzę, bo ja pamiętam jak dziś, dla mnie to jeden w ogóle ten z Verdasco, jeden z najlepszych meczów, jakie wspólnie komentowaliśmy, te 5 setów i potem właściwie te 10 setów na przestrzeni 3 dni, to myślę, że fizycznie, bo Verdasco wtedy był w szczycie swoim. On ja nie trenował, pamiętam, wiesz co, ja nie pamiętam, czy to czasami jeszcze wtedy nie było tak, bo Australijczycy potem zmienili system. Było kiedyś tak, że jeden półfinał męski był dzień nie było dnia wcześniej, przerwy. a Nadal grał coś później takiego i było. miał mniej czasu na tak. regenerację przed finałem. I pamiętasz, myśmy dyskutowali, że to jest niemożliwe, nadludzka rzecz, żeby się zregenerować i grać z Federerem, który w szczycie formy i ograć go w 5 setach. Tam Verdasco wyglądał, wiesz, jak się zmieniał koszulki, to tam publiczność, część damska mdlała na korcie, bo on wyglądał jak, wiesz, grecki Bóg. Przygotowywał się, już nie pamiętam nazwiska, od tego specjalisty od Agassiego, gdzieś tam w Las Vegas po wydmach Ten biegał. taki Meksykanin z wąsikiem. Tak. Ciągnął oponę za sobą, te wszystkie katorżnicze treningi przeszedł i był o mały włos właśnie, żeby tego Nadala odprawić i wcale nie byłby na straconej pozycji z Federerem, no ale jak wiemy, tak się nie stało. Jedną rzecz zapamiętałem przed tym turniejem właśnie ze strony młodego Hiszpana. On powiedział w wywiadzie i chwała mu za to i dla mnie jest kozakiem naprawdę do kwadratu, dlatego że mówił otwartym tekstem, jadę po sukces w Australii i nic innego mnie nie obchodzi. Nie interesuje mnie ćwierćfinał, półfinał w ogóle, to w ogóle nie dyskutujmy. Ja tam jadę wygrać, bo tego skalpu nie mam w kolekcji. No i zobacz, i co? Słuchaj, dla mnie sukces Alcaraza ma jeszcze jeden podtekst bardzo taki istotny. No, w połowie grudnia on się rozstaje ze szkoleniowcem, który go de facto zbudował, który go doprowadził do tych pierwszych 6 tytułów wielkoszlemowych i obaj wiemy, że taka roszada w grupie, którzy się bezpośrednio zawodnikiem opiekują, jest bardzo ryzykowna i niebezpieczna, a mimo to on w tym Melbourne zagrał najlepszy turniej. Oczywiście trzeba cały czas pamiętać, jak Alcaraz, i my o tym ciągle opowiadamy, jak Alcaraz zmodyfikował swoją grę, jak ją bardziej spłaszczył, jak jest teraz trochę mniej tych szaleństw, tego rzucania się padów, akcji przy siatce, to się pojawia. Publiczność go cały czas kocha, bo pamięta, jak on grał w 22 roku w Nowym Jorku, jak to fenomenalnie wtedy wyglądało. On ciągle to potrafi, natomiast teraz zachowuje się jak kucharz, który przygotowuje smaczną zupę, a smaczne zupy powstają nie wtedy, jak zapakujesz cały garnek kartofli albo cały garnek jakiegoś innego produktu, tylko trzeba wszystko umiejętnie pomieszać. To jest zresztą dokładnie tak samo jak z komentowaniem. Jak będziesz to robił na jedno kopyto, to będzie nudne jak flaki z olejem. Chyba, że to zupa kartoflanka, a wtedy jak rąbniesz z tych kartofli, to akurat jest tak jak trzeba. No, bierzemy głęboki oddech. Pomalutku będziemy kończyć, bo minęły 2 godziny i
Myślę, że Tak, tak. i liczba informacji, i to nasze podsumowanie już raczej się do tego nie da nic dodać. Dziękujemy Państwu, że pobiliśmy 2 rekordy w trakcie tej transmisji. Dziękujemy Karolowi za to, że przyjął zaproszenie do naszego programu. Myślę, że spotkamy się jeszcze nie raz przy wielu okazjach. No i oczywiście przypominamy Państwu o programie Patronite, który został uruchomiony celem wsparcia programu. Jeżeli ktoś ma ochotę, to bardzo zapraszam. Prosimy o suby, prosimy o lajki, o komentarze. No i co? No, do zobaczenia na srebrnym ekranie. Dziękuję Ci jeszcze raz, Karolu. Dziękuję za wizytę w również. studiu Do następnej okazji. I Państwu też bardzo dziękuję za uwagę, Aleksidor. Pozdrawiamy bardzo serdecznie.